Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, NT Live, Nordic Striget. Witam w naszej przestrzeni, witam w naszych przestrzeniach internetowych, gdzie dzięki współpracy z wieloma fantastycznymi osobami, gośćmi, ale przede wszystkim partnerami, ale i widzami i słuchaczami udaje nam się od ponad 3,5 roku tworzyć świetne miejsce, które tętni naprawdę wspaniałym życiem. Jest mi niezmiernie miło, że przez ostatni czas zrealizowaliśmy dziesiątki fantastycznych odcinków i jestem przekonany, że kolejny sezon, czwarty, który już rozpoczął się we wrześniu, będzie przynosił również takie ciekawe audycje na żywo realizowane w naszych mediach społecznościowych. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie potrzebę uatrakcyjnić swoje wydarzenia, konferencje, sympozja, szkolenia, webinary, zapraszam Państwa do współpracy. Zapraszam do tego, byśmy razem tworzyli przestrzeń, która rozwija system medycyny przedszpitalnej w Polsce, ale nie tylko, bo jak wiemy, NT Live, Nordic Striget to przecież o bezpieczeństwie mowa. Zatem jestem do Państwa dyspozycji, zachęcam do kontaktu i zachęcam do współpracy. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, Piotr Olszowski, kłaniam się nisko, witam bardzo serdecznie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Rydygiera w Toruniu. Witam tych zebranych tutaj w naszej sali konferencyjnej, ale też tych, którzy śledzą to wydarzenie live w internecie. Bardzo serdecznie witamy, mamy nadzieję, że mówiąc językiem internetowym, puścicie tę transmisję dalej, tak aby zobaczyło ją jak najwięcej osób. Witam bardzo serdecznie na pierwszych regionalnych zawodach w ratownictwie medycznym Pomorza i Kujaw, tak naprawdę na oficjalnej uroczystości otwarcia tego wyjątkowego wydarzenia, drodzy Państwo. Mogę tylko powiedzieć tym, którzy oglądają nas w internecie, że w tej chwili mamy tu całą pełną salę konferencyjną, z czego bardzo się cieszymy. Nie tylko z obecności szanownych gości, gości honorowych, ale też z obecności tych licznych ekip zespołów zgłoszonych do zawodów. Podczas tego wydarzenia dziś będzie okazja, aby wymienić te wszystkie ekipy i gorąco Was bardzo serdecznie powitać. Szanowni Państwo, dodam na początku, że patronatem honorowym pierwsze regionalne zawody w ratownictwie medycznym Pomorza i Kujaw objęli wojewoda kujawsko-pomorski, również Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezydent miasta Torunia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Bardzo serdecznie za ten patronat dziękujemy. Witam bardzo serdecznie gości honorowych tu obecnych z nami na tej uroczystości otwarcia zawodów. Witam serdecznie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego. Dzień dobry, witamy panie marszałku. Jest z nami również prezydent miasta Torunia, pan Paweł Gulewski. Dzień dobry, panie prezydencie. W imieniu rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest z nami również prorektor do spraw kształcenia, profesor doktor habilitowany Przemysław Nering. Dzień dobry, witamy serdecznie. W imieniu Katarzyny Osuch-Strzały, rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej, jest z nami również dyrektor pani Natalia Parus. Dzień dobry, witamy, bardzo się cieszymy, że jest pani z nami. Witam również bardzo serdecznie prodziekana do spraw ratownictwa medycznego, kierownika Katedry i Zakładu Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk Medycznych Akademii Śląskiej w Katowicach, profesora doktora habilitowanego i nauk o zdrowiu, doktora Klaudiusza Nadolnego. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam bardzo serdecznie również doktor nauk medycznych, panią Małgorzatę Popławską, prezes Zarządu Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ. Dzień dobry, witamy serdecznie. Również witamy dyrektorów, dysponentów ratownictwa medycznego oraz dyrektorów szpitali. Dzień dobry, witamy serdecznie. Tu bardzo szczególnie również witamy niejako sąsiadów z Bydgoszczy. Bardzo się cieszymy, że są z nami również pan Krzysztof Tadrzak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Dzień dobry. I dyrektor do spraw lecznictwa tejże stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, doktor nauk medycznych Przemysław Paciorek. Dzień dobry, witamy. Witam oczywiście również bardzo serdecznie dr Iwonę Konieczną-Zielak, koordynator do spraw ratownictwa medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Również
jedną z organizatorów. I bardzo serdecznie proszę teraz o zabranie głosu w imieniu organizatora, czyli Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, dyrektor szpitala, panią Sylwię Sobczak. Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu. Przede wszystkim zabrakło chyba jednego. Witam gorąco wszystkich, którzy tutaj przyjechali do Torunia, czyli wszystkich Państwa, którzy jesteście z nami, którzy chcieliście odwiedzić Toruń, no i przede wszystkim chcieliście odwiedzić też Wojewódzki Szpital Zespolony. Serdecznie, serdecznie Państwa witam. Tutaj powiem, większe brawa się należą, proszę Państwa. Jeszcze raz. Teraz będzie to widać na wszystkich forach internetowych. I teraz tak, ja dzisiaj nie będę aż tak bardzo zanudzać. Chcę tylko dosłownie kilka słów, żebyście wiedzieli Państwo, gdzie jesteście, jak ten nasz szpital tutaj wygląda i powiem tylko na początek, że jesteśmy ogromnie, niezmiernie zaszczyceni, że taką imprezę mogliśmy, takie zawody zorganizować. Jesteśmy naprawdę zaszczyceni, wdzięczni, że będziecie mieli, myślę, że nie ostatnie, mimo że pierwsze właśnie, żeby takie zawody u nas przeprowadzić. I teraz dosłownie w telegraficznym skrócie powiem to, co czasami się mówi, trzeba powiedzieć. Goście są uprzedzeni, że mówią krótko, bo wiem, jak bardzo Państwu już zależy, żeby pojechać w te odpowiednie miejsce, przygotować się i dzisiaj zaczynamy o tej 20:00 tę część, która jest tak naprawdę najbardziej wyczekiwana przez wszystkich. Zatem Wojewódzki Szpital Zespolony, to już było mówione, kto jest patronem honorowym, czyli marszałek województwa, prezydent miasta, Kujawsko-Pomorskie Urząd Wojewódzki i NFZ. O tym oczywiście powiedzieć muszę. I oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni z tych naszych patronatów. Oczywiście, tak jak Państwo widzieli, i patronaty medialne, i sponsorzy mamy bardzo dużo, ale dwa słowa na temat naszego szpitala. Wojewódzki Szpital Zespolony jest takim szpitalem, który naprawdę jest specyficzną jednostką. Myślę, że nawet jeśli chodzi o Polskę, na tyle specyficzna, że zobaczcie Państwo, ile połączyło się kiedyś jednostek. To był rok 2010 i 2013 i teraz mamy szpital specjalistyczny, dziecięcy, psychiatryczny, zakaźny, centrum stomatologii, ratownictwo medyczne w strukturach szpitala, ambulatoryjna opieka i ta nocna i świąteczna, o której wolałabym nie mówić w ogóle, bo nikt jej nie chce mieć przy SOR-ach. I tutaj dzisiaj apelowałam do legislatorów, żeby jednak to z naszych parków zdjąć. Kolejne bardzo ważna dla nas mapa. Tutaj bardzo istotny temat dzięki marszałkowi województwa, panu Piotrowi Całubeckiemu i jego pomysłowi, dzisiaj powiem, zbudowaliśmy, najpierw miał być mały kawałek, potem większy, ponieważ byliśmy w 7 miejscach na terenie naszego miasta rozlokowani. Dzisiaj zostały tylko 4, ale tak naprawdę to są drobne, oprócz tego, że jest tutaj ten szpital i tu się znalazły większość jednostek, plus stomatologia i dziecięcy są w innej lokalizacji. Tak naprawdę oczywiście stacje, i o tym oczywiście dzisiaj nie zapomnę powiedzieć, mamy 7 miejsc wyczekiwania karetek, rozlokowanych oczywiście na tej mapce widać. Oczywiście to jest plan ministra, w związku z tym mamy wszystkie wymogi spełnione, jeśli chodzi o ratownictwo i tak wygląda na dzisiaj trochę pod kątem też Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. No cóż, jesteśmy szpitalem, jak pewnie Państwo zauważyli, po wielkiej inwestycji. Zeszły rok to był ten rok, który dla nas był trudnym bardzo rokiem, ale bardzo szczęśliwym. Po kilku latach budowy udało nam się przeprowadzić w całości do nowych budynków szpital. Oczywiście mamy też część starą, części nowe, wszystko połączone. Oczywiście będziecie mieli tutaj na zdjęciach, jeśli nie będzie czasu zobaczyć, to zachęcam też do zwiedzenia, bo jest faktycznie obiekt imponujący i tak nam się to udało po kilku latach budowy zrobić.
Proszę zwrócić uwagę, mieliśmy kiedyś 20 000 metrów, dzisiaj mamy 70 000. Jest co robić, wszyscy mają gdzie biegać. Zastanawiam się nad zakupem hulajnóg albo wrotek, tylko że są dość urazowe. Natomiast tak naprawdę mamy olbrzymie powierzchnie dzisiaj do pokonania, ale mamy też, za chwilę będziemy pokazywać SOR, co nas interesuje, ale kilka tylko dosłownie cyfr, jak wygląda ten nasz szpital. To jest prawie 1000 łóżek. Tutaj oczywiście zawsze ta liczba to właśnie o niczym nie mówi, bo ciągle zmieniamy w zależności od potrzeb. Urodzenia są dzisiaj bardzo ważne, dlatego jak pokazujemy na każdym slajdzie. I hospitalizacji ponad 70 000, 250-300 000 porad w ciągu roku ambulatoryjnych i zabiegów operacyjnych. Z roku na rok mamy coraz więcej. Pobiliśmy rekord, mimo przeprowadzek mamy 17 ponad tysięcy. Także tylko i skromne 600 milionów na to. W związku z tym to tylko tak w telegraficznym skrócie na temat szpitala. Zatrudnienie, tu tylko powiem, że jest nas około 2,5 tysiąca ludzi i niestety albo stety tylko 24% stanowią mężczyźni. W związku z tym reszta kobiety, warto do naszego szpitala przyjść, jeśli ktoś szuka pracy. Zachęcam. Jeśli chodzi o strukturę wieku, najstarszy pracujący lekarz ma lat 86, najmłodsza położna, która się kształci, jeszcze nie jest położną, ma lat 20. Także tym bardziej strukturę mamy całkiem imponującą. No i oczywiście muszę powiedzieć 2 słowa też o naszym szpitalnym oddziale ratunkowym. No, myślę, że mamy standardy co najmniej europejskie. Dzięki nowej rozbudowie 3000 metrów. Tu wiem, jak na SOR-ach w Polsce praca często wygląda, jak jest ciasno. My dzisiaj, śmiem twierdzić, mamy no luksusowo i chyba ta część grupy, która jest tutaj od nas, to potwierdzi. Także przenieśliśmy się do nowych budynków, faktycznie jest to imponujące miejsce. No i ratownictwo jako PRM, mamy 10 zespołów, 1 eskę, 9P, motoambulans też u nas w naszych strukturach funkcjonuje. Ilość wyjazdów jest olbrzymia, ale z roku na rok też patrzymy, jaka jest duża liczba przejechanych kilometrów. No jest to ogrom pracy, ilu pacjentów trzeba dowieść i dzisiaj też o tym mówiłam w tym przedstawieniu na żywo, że mamy bardzo dużo problemów i apelujemy, i myślę, że się wszyscy Państwo przyłączycie do tego apelu, apelujemy o to, żeby uświadamiać społeczeństwo, jak niepotrzebnie wzywają często karetkę i jak niepotrzebnie przychodzą na SOR, bo te liczby naprawdę są imponujące, a to jest jedyne wskaźniki, które chciałabym, żeby w szpitalu były coraz niższe, a nie wyższe. Pieniądze chcę, żeby były wyższe, natomiast oczywiście wszystkie wskaźniki dotyczące SOR-u niższe i dotyczące po prostu przejechanych kilometrów i wezwań karetek pogotowia. Ale myślę, że mamy całkiem tu. I 2 słowa. Jak już wszystko Państwo tutaj zrobicie i starczy Wam trochę czasu, zapraszamy, żeby jednak skorzystać w Toruniu, ale też z naszego całego województwa. Mamy wiele imponujących miejsc. Myślę, że jeszcze będzie okazja to zobaczyć. Część być może zdarzeń będzie w imponujących okolicznościach zabudów różnych, jak to się mówi, i tych starych, i tych nowych, i niespodzianki. W związku z tym wszystko Państwa czeka i wszystko przed Państwem. No i na koniec ja bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję za tą organizację, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za przyjazd. Życzę wspaniałej atmosfery i zawsze mówię, że to jest to taki panel do wymiany doświadczeń i tego panelu, tych wymiany doświadczeń wszystkim Państwu gorąco życzę i dziękuję. Dziękujemy serdecznie. To ja poproszę o pozostawienie tego ostatniego slajdu jeszcze. Dr Sylwia Sobczak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Dziękujemy serdecznie. A my chcielibyśmy teraz poznać te zespoły, które zgłosiły się do udziału w zawodach, pierwszych regionalnych zawodach. A więc bardzo prosimy, moi drodzy, o powstanie. Pokażcie się, gdzie na tej sali jesteście. Wiemy, że mamy 2 zespoły z Bielska-Białej. Halo, czy jesteśmy tutaj? Wielkie brawa dla nich. To jest pierwszy zespół. Fajnie, że jesteście. 2 zespoły z Suwałk. Gdzie są Suwałki? Bardzo się cieszymy również. 2 zespoły z Legnicy. Teraz w to miejsce na mapie Polski się przenosimy. Kolejne 2 zespoły stosunkowo blisko, z Bydgoszczy. Bardzo blisko.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Jest też zespół z Żywca, tutaj trasa pewnie była trochę dłuższa do pokonania. Witamy. Zespół z Opola. Od przedszkola do Torunia, taki program był kiedyś. Zespół z Łomży również witamy bardzo serdecznie. Aż 3 zespoły przyjechały do nas z Łodzi. Pokażcie się, gdzie jesteście. Bardzo się cieszymy. Jest też zespół z Krapkowic. Dzień dobry. 2 zespoły z Wrocławia. Kolejne 2 zespoły przyjechały do nas dziś z Olsztyna. Witamy bardzo serdecznie. Są aż 3 zespoły z Krakowa. Jest także zespół z Ostródy. Jeśli zerkamy sobie na mapę kraju, to rzeczywiście kolejni chyba rekordziści, jeśli chodzi o ten dystans pokonany, zespół z Lublina. Witamy bardzo serdecznie. Także 2 zespoły z Ząbkowic Śląskich. Dzień dobry. Zespół z Legionowa. Ci, którzy są u siebie, czyli 2 zespoły z Torunia. Również zespół z Pobliskiego Świecia. 2 zespoły z Jeleniej Góry. I również zespół z Przemyśla, który bardzo serdecznie witamy. Jeszcze jest zespół z Garwolina, moi drodzy. Pokażcie się. Oraz jeszcze jeden zespół z Sosnowca po ostatniej aktualizacji. I super, że jesteście. Bardzo się cieszymy z tego faktu. Moi drodzy, cieszymy się, że jesteście z nami, że tak liczna grupa ratowników pojawiła się na tych pierwszych regionalnych zawodach w ratownictwie medycznym Pomorza i Kujaw. I tak jak pani dyrektor wspominała, dziś wieczorem na pewno dużo będzie się działo. A ja zapraszam i bardzo proszę o zabranie głosu marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Piotra Całobeckiego. Prosimy, panie marszałku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ratowniczki i ratowników w tak wspaniałych 35 zespołach. Nigdy nie mieliśmy okazji jeszcze się spotkać tu w Toruniu, w naszym regionie. No i dziękuję na wstępie pani dyrektor za podjęcie wyzwania i zorganizowanie tego pierwszego etapu, jak rozumiem, regionalnego zawodów w ratownictwie medycznym. Wiem, że konkurencja była niemała, tym bardziej cieszę się, że to właśnie pani szpital, Toruń, nasz region otrzymał ten zaszczytny obowiązek zorganizowania zawodów. Dziękuję Związkowi Pracodawców Ratownictwa Medycznego, bo to państwo jesteście organizatorami. Pani prezes, dziękuję, że już nie po raz pierwszy przecież te zawody są organizowane, że Związek Zawodowy dba o kondycję, o jakość tej niezwykle trudnej misji i profesjonalizację w zawodzie, bo temu służy ten meeting, ten turniej, temu służą te zawody. Więc nie tyle w kategoriach sportowych, chociaż emocji, jak widzę, nie będzie brakować, bo pucharów do zdobycia trochę jest, ale sądzę, że najważniejsza jest państwa misja i to, że tu jesteście jako najlepsi z najlepszych, ci, którzy chcą uczestniczyć w tych zawodach, w tym turnieju, to tylko świadczy o tym, iż chcecie dzielić się z innymi, bo przecież w każdej dyscyplinie tego typu spotkania ostatecznie skutkują tym, że to nie jest tylko ten moment, ten jeden dzień czy 2 dni, ale to jest przecież często cały rok przygotowań i nie tylko państwo tutaj, jak co wystawione drużyny, te najlepsze z najlepszych, ale pewnie i wszyscy w Polsce dzięki wam podwyższają wciąż kwalifikacje i mierzą w górę. Szanowni Państwo, jesteście rzeczywiście w szpitalu, który niedawno powstał. To miejsce jest zupełnie nowym, chociaż czeka nas kolejny etap, może i nie mniej ważny, a może i trudniejszy, bo to, co
trochę już odstaje od tego standardu, w którym tutaj teraz się znajdujemy, czyli ten budynek tak zwany stary, niedługo będzie wyburzony. To wszystko się zmieni jeszcze bardziej, więc czeka nas jeszcze bardzo długa droga do podniesienia tego szpitala na najwyższy poziom z możliwych, jeśli chodzi o infrastrukturę. Za to infrastruktura nic nie znaczy bez ludzi i tutaj chylę czoła wszystkim ratownikom ze szpitala zespolonego, ale i z Bydgoszczy, z naszego ośrodka, bo tak się składa, że no, przyszło nam koordynować jako samorządowi województwa te dwa najważniejsze ośrodki w regionie, chociaż zespołów ratowniczych mamy więcej. No, trzeci, ten włocławski, który należy również do samorządu województwa, grudziącki, ale są zespoły, widziałem tu ze Świecia, bardzo dziękuję, bo to oświadczy o tym, jak bardzo rozbudowana jest ta sieć i 7 minut na dojazd to jest ten standard, który osiągamy dzięki Państwa naprawdę ofiarnej pracy. Więc ambulanse imponują, wyposażenie, wszystko jest ważne, ale bez Państwa gotowości takiej stałej, aby nieść pomoc potrzebującym, ten system po prostu by nie działał. Życzę w tej szlachetnej rywalizacji fair play wszystkim. Już gratuluję tego sukcesu, że tu jesteście, że w tych dobrych zawodach starcie. Kto zwycięży, zobaczymy. Kolejne etapy, rozumiem, są przed nami. Ten pierwszy regionalny wyłoni drużyny, które będą uczestniczyć w kolejnych etapach. No, liczę na to, że wszyscy Państwo wyjadą stąd zdrowi, bez żadnych niespodzianek przejdziecie rywalizację. No a pozostaną tylko i wyłącznie dobre wspomnienia. Życzę, żebyście poznali nasz region, nasze województwo, tutaj no, piękny Toruń, ale też zaprzyjaźnili się między sobą i mieli świadomość, że współtworzycie coś wspaniałego, wspaniałą rodzinę ludzi, na których po prostu my, potrzebujący, zawsze możemy liczyć. I za tą Waszą służbę dziękuję. Życzę miłego pobytu. No i zwycięstwa najlepszym. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, pan Piotr Całbecki, dziękujemy serdecznie. Panie marszałku, nie wiem, czy pan się zgodzi, pan jako marszałek, ja nawet jako konferencjer, chyba na żadnym wydarzeniu jeszcze nie czuliśmy się tak bezpiecznie, prawda, jak na tych zawodach. Rzeczywiście. Dziękujemy bardzo serdecznie, panie marszałku. Wiem też, zauważyłem, że dołączyła do nas wójt gminy Łubianka, pani Dagna Całbecka. Dzień dobry, witamy serdecznie. Na terenie gminy Łubianka będzie rozgrywana część tej rywalizacji. Bardzo dziękujemy za tę gościnność i dziękujemy za obecność dziś. A teraz zapraszam i proszę o zabranie głosu prezydenta miasta Torunia, pana Pawła Gulewskiego. Dzień dobry Państwu, Panie Marszałku, Pani Dyrektor, wszystkie drużyny i zespoły, które gościmy dzisiaj w Toruniu. Kiedy rozmawialiśmy z Panią Dyrektor o tym wydarzeniu kilka tygodni temu, no nie spodziewałem się, że to takie pełnoskalowe wydarzenie dotyczące pełnoskalowych ćwiczeń i na poważnie bierzemy udział jako pierwsi w projekcie, który odbywa się na terenie regionu po raz pierwszy i w Toruniu po raz pierwszy. Zatem deklaruję razem w ślad za panią dyrektor i panem marszałkiem, że jesteśmy gotowi jako miasto, pani prezes, pani dyrektor, wziąć udział również w kolejnych edycjach tego typu przedsięwzięć. Traktujemy ratownictwo bardzo poważnie. No w Toruniu od 2002 roku funkcjonuje SOR z prawdziwego zdarzenia. Inwestujemy również w infrastrukturę krytyczną, w aparaty AAG, ale również w zwiększanie świadomości mieszkańców i ludzi odpowiedzialnych za ratownictwo w Toruniu, szkoląc ich dzięki Wydziałowi Zdrowia i Polityki Społecznej, współpracy ze Szpitalem Miejskim, ale również tutaj w Toruniu mamy swoje pierwsze takie inicjatywy, które realizujemy i krusujemy, bo próżno by szukać było przykładów współpracy do tej pory, jeśli chodzi o władze miasta Torunia i Wojewódzki Szpital Zespolony. To jest nasza wspólna inicjatywa i bardzo dziękuję za to, że mogliśmy
wspólnie spotkać się w projekcie. My, dając patronat gminy, miasta Torunia i prezydenta, jesteśmy tutaj otwarci na tę współpracę, a Państwu życząc wszystkiego najlepszego. Wiem, że dzisiaj jedno z takich miejsc ćwiczebnych to jest ścisły, nie wiem, czy zdradzę tajemnicę, nie wolno, dobrze. Bardzo ciekawe miejsce, zlokalizowane w śródmieściu Torunia. Trzymam za Państwa kciuki. Warto również obejrzeć ten cały anturaż, który został dla Państwa przygotowany. Trzymam za wszystkich mocno kciuki, ale chyba mocno nie zdradziłem, nie? Okej, dobrze. W wielu atrakcyjnych miejscach będą te ćwiczenia się odgrywały. Trzymam kciuki za Was wszystkich. Mam nadzieję, że z Torunia wywieziecie bardzo fajny bagaż wspomnień, nie tylko tych merytorycznych związanych z dzisiejszą rywalizacją, ale również do zaprezentowania mamy zespół staromiejski, gotycki, bardzo wiele zresztą pojawiających się tutaj na slajdzie atrakcyjnych miejsc. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, zapraszamy na kolejne edycje tych zawodów w przyszłych latach. Wszystkiego najlepszego. Trochę mocniej, bo 2 zespoły z Torunia widziałem, tak? Trzymam również mocno za Was kciuki. Mam nadzieję, że pierwsza trójka co najmniej. Do zobaczenia za rok i raz jeszcze bardzo dziękuję za zaproszenie do tej formuły współpracy. Jesteśmy otwarci na kolejne. Pani dyrektor, panie marszałku, do zobaczenia za rok. Prezydent miasta Torunia Paweł Gulewski, dziękujemy. Pan prezydent na pewno chciał powiedzieć prawie w ścisłym centrum Polski, czyli w województwie kujawsko-pomorskim. O to chodziło. Żadnych więcej szczegółów na pewno nie chciał zdradzać. Bardzo serdecznie zapraszam i proszę o zabranie głosu doktor nauk medycznych Małgorzatę Popławską, prezes Zarządu Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego. Bardzo prosimy. Panie marszałku, panie prezydencie, pani dyrektor, wszyscy wielce szanowni państwo. Faktycznie wszyscy moi przedmówcy mają rację, że w tym rejonie, w tym regionie i w tym województwie jesteśmy po raz pierwszy. A jak widać po mojej prawej stronie na rolapie, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego w tym roku obchodzi 20-lecie. Mieliśmy już 20 mistrzostw Polski, 70 mistrzostw regionalnych i po raz pierwszy jesteśmy tutaj. Także pani dyrektor czuje się zaszczycona, że przyjechaliśmy tutaj wszyscy z wszystkich regionów Polski. Natomiast mogę powiedzieć, że my czujemy się zaszczyceni, że pani dyrektor ze swoimi współpracownikami po raz pierwszy zaprosiła nas tutaj do Torunia. Oczywiście na ręce pani dyrektor w imieniu zarządu, ale też wszystkich członków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOS składam serdeczne podziękowania, dlatego że wszyscy ci, którzy organizują i mistrzostwa regionalne, i mistrzostwa Polski, zarówno letnie, jak i zimowe, wiedzą, jaki to jest ogrom przygotowań i to nie w tygodniach, ale w miesiącach. Dlatego zarząd związku przyjmuje od chętnych, którzy chcą zorganizować mistrzostwa członków związku, jakby rok wcześniej propozycje i następnie zarząd związku głosuje w sposób tajny nad kandydaturami i komu będziemy polecać organizację mistrzostw regionalnych i mistrzostw Polski. Tutaj właściwie tylko jeden nasz członek związku jest w pozycji uprzywilejowanej, a mianowicie Bielskie Pogotowie, jako że co roku jest organizatorem mistrzostw zimowych. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie pozostałe, to tutaj jest według zgłoszonych kandydatur i oddanych głosów na daną jednostkę. Jeśli chodzi oczywiście o Toruń, to było to głosowanie, uchwała podjęta jednogłośnie, dlatego że to, co powiedziałam, z wielką radością zobaczyliśmy, że możemy tutaj przyjechać po raz pierwszy do Torunia. W tym roku mieliśmy ciekawe propozycje do wyboru. W związku z tym jakby i wróciliśmy na troszkę stare śmieci, bo do Łodzi i do Lublina, ale też po raz pierwszy pojechaliśmy do Garwolina i po raz pierwszy jesteśmy w Toruniu. Tak jak tradycją jest, zespoły, które zajmą pierwsze 10 miejsc, są zakwalifikowane na Mistrzostwa Polski, które w tym roku odbywają się między 18 a 20 września i organizatorem jest Pogotowie w Sosnowcu. Pan dyrektor jest tutaj z nami. Pan Klaudiusz Nadolny zresztą był już witany przez pana konferencjera. Natomiast mówię o tym, że 10 pierwszych miejsc, bo już w Łodzi
zespołów jedzie 11, dlatego że na 4. miejscu były 2 zespoły ex aequo, więc mówimy o miejscach, a nie o pierwszych zespołach. Wszystkim Państwu życzę ciekawych zajęć, aby ta część była zarówno merytoryczna, związana z zadaniami i na tyle ciekawe zadania, aby Państwu też przyniosły jakiś wkład naukowy, ale też taka część integracyjna i związana z tym, że jesteście po raz pierwszy, w większości Państwo tutaj po raz pierwszy. Natomiast informuję również Panią Dyrektor, bo tak jest co roku przyjęte, że organizator wysyła zespół na Mistrzostwa Polski bez żadnych kwalifikacji w podziękowaniu za to, że podejmuje się organizacji tego olbrzymiego wysiłku związanym z przygotowaniem zawodów. Wszystkim życzę miłego, udanego pobytu, bezpiecznych powrotów i oczywiście ciekawych zadań. Dziękujemy bardzo serdecznie. Doktor nauk medycznych Małgorzata Popławska, prezes zarządu Związku Pracodawców Ratownictwa. No już dobra informacja się pojawiła dla zespołów z Torunia na pewno. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość otwarcia zawodów przewiduje również blok edukacyjny, który rozpocznie się za kilka chwil. To będą prelekcje trojga specjalistów. Wcześniej jednak poprosimy o wystąpienie specjalisty, również profesora Klaudiusza Nadolnego, którego bardzo serdecznie zapraszam i proszę o zabranie głosu. Prodziekan do spraw ratownictwa medycznego, kierownik Katedry i Zakładu Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk Medycznych imienia Zbigniewa Religi w Akademii Śląskiej w Katowicach. Bardzo serdecznie prosimy o zabranie głosu. Szanowny Panie Marszałku, Panie Prezydencie, Pani Dyrektor, Pani Prezes, Szanowni Państwo, ledwo co dojechałem, byłem dokładnie 2 minuty przed, dlatego się nie przebrałem, przepraszam, że nie mam garnituru, to tak na sam początek. Bardzo się cieszę z tego miejsca, ponieważ mimo, że na co dzień pracuję, mieszkam w województwie śląskim, ale województwo kujawsko-pomorskie jest mi bardzo bliskie, zresztą niedaleko stąd Grudziądzu odbywa się duże sympozjum ratunkowe, 10. już. Zresztą co roku patronat honorowy ma również pan marszałek nad tym wydarzeniem. Jeśli chodzi o kwestię mistrzostw, to też tutaj w rozmowie z organizatorami prosiłbym, aby kilka słów powiedzieć na temat tej idei tych mistrzostw, dlaczego to jest takie ważne i jaki to jest główny cel. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o mistrzostwa, tak jak tu pani prezes wspominała, 20 mistrzostw Polski, 70 mistrzostw regionalnych, więc cała historia. Myślę, że można by było osobny wykład i to szczegółowy zrobić na temat początków mistrzostw i przez te wszystkie lata. Ja też jako dyrektor Renowego Pogotowia w Sosnowcu też organizujemy mistrzostwa regionalne, w tym roku mistrzostwa Polski, więc wiem też, jakie to jest ogromne przedsięwzięcie do organizacji tego typu wydarzenia. Także jeszcze raz Pani Dyrektor gratulacje za organizację tych mistrzostw. Na tych mistrzostwach regionalnych to, co da się zauważyć, to duża liczba zespołów ratownictwa medycznego, bo tych zespołów jest 30 kilka, przeważnie na mistrzostwach regionalnych jest 20-25 zespołów, także tych zespołów jest dosyć sporo. Zresztą zauważyłem, Pani prezes potwierdzi, myślę to, że w ostatnim czasie bardzo duże zainteresowanie jest mistrzostwami i tak samo jeśli chodzi o kwestię organizacji mistrzostw, ale zarówno też chętnych zespołów do udziału w tych mistrzostwach, co bardzo cieszy. Ja sam pamiętam, bo zaczynając pracę w systemie, pierwsze moje mistrzostwa to był 2006 rok, 13 razy byłem na mistrzostwach jako zawodnik, później jako sędzia, koordynator, organizator, wszystkie szczeble przeszłem i muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, że te mistrzostwa, udział w tych mistrzostwach jest niezwykle ważny, niezwykle istotny. W tym roku, co warto też podkreślić, zmieniła się też formuła, jeśli chodzi o kwestie zadań i oceniania tych zadań na podstawie przyjętego przez Zarząd Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego regulaminu dotyczący osób, które posiadają odpowiednie certyfikowane kursy, aby ta jakość też również ze strony sędziowskiej była jak najwyższa. Różne zadania, tak jak są w życiu,
tak? Rezes pacjent urazowy, rezes pacjent kardiologiczny, z zawałem, z udarem, to co też często się nie zdarza, a właśnie na te elementy powinniśmy kłaść nacisk, czyli zdarzenia z dużą ilością osób poszkodowanych, nie wiem, przyjęcie porodu, oczywiście nie zdradzam zadań, szczerze mówiąc nie wiem jakie nawet są szczegółowe zadania, ale tu rywalizujemy i tak naprawdę każdy z Państwa jest tutaj zwycięzcą, niezależnie czy zajmie pierwsze, drugie, 8 czy 20 miejsce. Oczywiście ktoś musi wygrać, ktoś musi być pierwszy, ktoś musi być ostatni, natomiast przede wszystkim te doświadczenie, które tutaj Państwo nabieracie na tych mistrzostwach, na pewno jeszcze bardziej pomogą Wam lepiej udzielać świadczeń na co dzień, jeśli chodzi o medyczne czynności ratunkowe. Wiemy, jakie są najczęstsze wizyty, że to nie są te wizyty, do których jesteśmy powołani, czyli tak naprawdę w stanie zagrożenia życia i zdrowia, bo każde doświadczenia z Państwa wie, że część wizyt nie powinna w ogóle być realizowana przez zespoły ratownictwa medycznego, ale to też jest temat na inną dyskusję. Ostatnio też nawiązując do tego, pojawił się taki temat odnośnie pobierania opłat za interwencje, wizyty w zespołach ratownictwa medycznego. Oczywiście moje osobiste zdanie jest takie, że jestem absolutnie przeciwny takiemu rozwiązaniu, a reformę na to nie jest pobieranie od pacjentów wynagrodzenia, tylko reforma przede wszystkim podstawy opieki zdrowotnej i nocno-świąteczna opieka zdrowotna. I w tą stronę powinniśmy pójść, że chcemy coś zmieniać, a nie wymyślać rzeczy, które nam tylko utrudnią tak naprawdę funkcjonowanie. Bardzo się cieszę z tego, że mogę tutaj być, bardzo się cieszę z tej rywalizacji, zadania nocne, zadania dzienne. Ostatnio bardzo od dłuższego czasu dyskusja na temat jakości w ratownictwie medycznym. To, co Państwo ćwiczycie, to jest na podstawie oczywiście procedur, standardów, zaleceń, rekomendacji, wytycznych, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby ta jakość wykonywanych przez Państwa na tej linii pierwszej frontu medycznych czynności ratunkowych była jak najwyższa. Dyskutujemy, jako Związek Pracodawców też mamy pewne propozycje co do tych mierników jakości. Musimy o tą jakość dbać. Pamiętajmy, że każdy z nas, jak nie był jeszcze pacjentem, to może z nim potencjalnie być. Dlatego te mistrzostwa też mają na celu to, aby ta jakość była jak najwyższa. Życzę oczywiście wszystkim zwycięstwa, natomiast musicie Państwo się czuć, wszyscy Państwo mogą się czuć zwycięzcami na tych mistrzostwach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Profesor Klaudiusz Nadolny, dziękujemy. Drodzy Państwo, dosłownie 5-minutowa przerwa, więc krótka przerwa techniczna, tak abyśmy mogli przygotować się do tej części prelekcyjnej, edukacyjnej. Za 5 minut spotykamy się o 16:05, startujemy z drugą częścią. Dziękujemy serdecznie.
nami panel edukacyjny. Zapraszamy bardzo serdecznie i prosimy o zajmowanie miejsc. No. No. Tylko tak, zobacz, pierwsze otworzę, to jest najważniejsze jest klasa pierwsza. Tylko to. Tylko to. No, przepraszam. Zrób sobie zdjęcie. Tylko ja muszę ci to
Szanowni Państwo, wracamy w takim razie i raz jeszcze witamy tych, którzy być może dopiero do nas dołączyli. Myślę tutaj przede wszystkim o tych, którzy śledzą w internecie. Przypomnę, patronat medialny objął Entelife i Nordisk Tryget i Radiogra, więc witamy tych, którzy śledzą nas w sieci, w internecie, a my przystępujemy do drugiej części dzisiejszego oficjalnego otwarcia pierwszych regionalnych zawodów w ratownictwie medycznym Pomorza i Kujaw. To oczywiście blok edukacyjny i tenże blok otworzy jeden z gości specjalnych, którego bardzo serdecznie teraz zapraszam i proszę o zabranie głosu, doktor nauk medycznych Tomasz Sanak. Zapraszam. Pełniący obowiązki kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ratownik medyczny, weteran, również uczestnik 3 zmian polskich kontyngentów wojskowych w Afganistanie, instruktor Tactical Combat Casualty Care, czyli kursu taktycznego bojowej opieki nad poszkodowanymi. I tutaj długo jeszcze można by wymieniać zainteresowania naszego pierwszego prelegenta, któremu już teraz oddaję głos. Proszę. Witam serdecznie Państwa. To dla mnie no właśnie, jakby ktoś tam kliknął światło, żeby nie było widać odbijającego się światła od mojej łysiny, to będzie lepiej. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. Rzeczywiście ja nazywam się Tomek Sanak, mam zaszczyt reprezentować Zakład Ratownictwa Medycznego. Kolejna moja afiliacja, która naprawdę mega mnie kopnęła jako ratownika medycznego, to intensywna terapia Szpitala Uniwersyteckiego, a dokładnie system wczesnej interwencji terapeutycznej. Ten szpital ma 900 łóżek, nasz szpital ma 1526 łóżek i wewnątrz naszego szpitala przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę 2 ratowników medycznych lub ratowniczka medyczna pełni rolę zespołu interwencyjnego. I co jest bardzo ważne, to, że nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w tematy związane z pracą na intensywnej terapii. Co jest jeszcze bardzo ważnego, tak żeby Państwa zainspirować, to 278 zatrzymań krążenia w skali roku. To jest bardzo smutny wynik, ale w momencie, kiedy wdrożyliśmy w całym szpitalu skalę NEWS 2, czyli to jest taki early warning score, który jest w stanie przewidzieć ryzyko zatrzymania krążenia, ten wskaźnik zdecydowanie nam spadł. A co bardzo jeszcze ciekawego, to, że w momencie, kiedy jako zespół wyuczyliśmy wszystkie oddziały, czyli świadków zdarzenia do tego, żeby stosowali iGel, to wskaźnik rozków wzrósł nam o 30%. Więc to jest bardzo duża również oszczędność dla szpitala. Kolejna moja afiliacja, mam zaszczyt pracować w krakowskim pogotowiu ratunkowym. Każdy wykład mam w zwyczaju rozpoczynać od jakiegoś dobrego cytatu. Cytat, który chciałbym Państwu dedykować jako refleksję. Nie możesz zarządzać czymś, czego nie możesz zmierzyć. Tak? Nie możesz powiedzieć, ty jesteś taki i to musimy naprawić. Ja muszę cię najpierw opomiarować, wyciągnąć z tego statystykę, a dopiero potem wdrożyć narzędzia naprawcze, ażebyś był top of the top. Jeżeli mówimy o grzechach w ratownictwie medycznym, to proponuję każdemu przeanalizować diagram związku przyczynowo-skutkowego, tak zwany fishbone, który analizuje poszczególne elementy składające się na ryzyko powstania błędu. I to nie jest tak, że tylko moje umiejętności, moja wiedza przyczyniają się do tego, że powstaje zdarzenie niepożądane.
powinniśmy analizować charakterystykę pacjenta, to kim jest mój poszkodowany, czy to jest pacjent pediatryczny, osoba dorosła, pacjent geriatryczny, jaka jest trudność zadania, czy nasz poszkodowany cierpi na jakąś specyficzną chorobę, która będzie wchodziła w jakąś koincydentację z lekami, które podam pacjentowi. Czynnik indywidualny, czyli my, jak dobrze jesteśmy przygotowani do naszego zadania, jak wygląda kontekst instytucji, jaki czujemy support naszego dyrektora, głównego dyrektora medycznego, jeżeli chodzi o nasz continuous improvement, czyli takie stałe wzmacnianie naszych umiejętności, wiadomości, jak wygląda środowisko pracy, logistyka działań ratunkowych i to, co jest bardzo ważne i na przykład to, co mnie osobiście przeszkadza jako kontraktowcowi, że nie pracuję w jednym zespole, tak? Czyli pracuję na różnych stacjach z różnymi zespołami. Na pewno to, że z kimś pracuję raz na miesiąc, raz na 2 miesiące będzie mi przeszkadzało. I teraz, proszę Państwa, mięso tego wykładu. Oczywiście polskich badań praktycznie nie ma. Jedno znalazłem, przy czym nie indeksowany w środowisku PubMed, ale uważam, że te artykuły, które chciałbym Państwu podać na tacy, powinny być również inspiracją dla nas. Błędy w dawkowaniu przedszpitalnym leków u dzieci. Próba badawcza to jest 10 000 ratowników medycznych. Bardzo ciekawa pierwsza dana. 43% z nas, którzy pracują w pogotowiu, zna jakiegoś kolegę, koleżankę, którym nie do końca idzie robota i też na forach pomiędzy sobą wymieniamy informacje, że ten podał nieprawidłową dawkę leku. I skaczemy teraz z wersu drugiego na ten wers. 20% ankietowanych ratowników stwierdziło, że ich pogotowia posiada anonimowy system zgłaszania błędów. Proszę Państwa, uważam, że we współczesnym świecie, mówiąc o jakości, to tutaj tropicielem nie powinien być prokurator, bo to nie jest profesjonalne. Tropicielem pośrednio może być dyrektor medyczny, ale my, nawzajem dający sobie feedback, powinniśmy dążyć do tego, żeby nasi koledzy i koleżanki były coraz to lepsze. Co jest bardzo ciekawego odnośnie dawkowania leków u dzieci, to ratownicy, wiemy, że to jest bardzo dużym problemem to, że podajemy na wagę pacjenta. I teraz jak określamy wagę naszego poszkodowanego? 54% zespołów używało taśmy Breslowa, 35% pytało rodzica, ile dziecko waży, 2,5% ankietowanych polegało na aplikacji w smartfonie. Tak? Praktycznie nie mówi się nic o wzorach. Współcześnie tak naprawdę wygrywają aplikacje. Pewnie każdy z nas, kto wyjeżdża do pacjenta, pacjenta pediatrycznego, pierwszą rzecz, jaką robi, no to modli się, a drugą sprawdza, co tam pisze w aplikacji. Bardzo ciekawe badanie dotyczące błędów, jeżeli chodzi o pacjenta pediatrycznego. Scenariusz to był niemowlę ze zmienionym stanem psychicznym, napadami padaczkowymi i zatrzymaniem oddechu. To było 45 załóg sprawdzanych. Czy ktoś z Was nie miał tego case'u? Syndrom fortepianu, trudności ze znalezieniem niezbędnego sprzętu pediatrycznego. Czy nie mamy zunifikowanego sprzętu w ambulansie? Pyk, 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 pyk. Szukamy, gdzie jest rurka, gdzie jest glukometr, gdzie jest coś, czym chcielibyśmy badać naszego pacjenta. Proszę Państwa, to powinno być. Oczywiście jest to warunkiem w niektórych pogotowiach, że sprzęt jest zunifikowany i co do jednej ampułki w ampularium
w lewym górnym rogu znajduje się adrenalina, ale w dalszym ciągu są pogotowia, gdzie tak nie jest. A to jest bardzo proste do zmiany. To jest bardzo proste do zmiany. Często też jest tak, że przychodzimy na dyżur, a kolega, który jeździł 30 lat, zmienił tak, jak on robił, prawda, przez ostatnie 30 lat. Wracając do tego badania, znaleziono uszkodzone lub niesprawne worki, zawory, maski powodujące opóźnioną wentylację. No to jest grzech śmiertelny. Błędy w użyciu IO, czyli nie wiedzieli, w jaki sposób zapewnić wkłucie doszpikowe i tutaj masakryczny błąd merytoryczny, 51% załóg mierzyło tylko poziom glukozy we krwi, przy czym pacjent miał zmieniony stan psychiczny i napady drgawkowe. Mamy refleksję? No to lecimy dalej. Przeprowadzono badanie dotyczące własnej skuteczności ratownika, tego jak on się czuje w momencie, kiedy ma udrożnić drogi oddechowe u dzieci. I co się okazuje? Wskaźniki zdawalności dla worka samorozprężalnego i dla intubacji wynosiły 66% do 42%. Czyli tak rzecz prosta, jak wentylacja workiem samorozprężalnym, jednak nie jest prosta. Jednak nie jest prosta i wymaga od nas nieustannego treningu. I co bardzo ciekawego w artykule, poczucie własnej skuteczności kohorty utrzymywało się przez cały okres badania. Czyli pomimo tego, że pokonuje błąd, nasze poczucie, mówiąc w cudzysłowie, zajebistości nigdy nie opadało w próbie badanej. To jest diagram, o którym powinniśmy pamiętać, że ci wszyscy, którzy zaczynają drogę, mają bardzo wysokie mniemanie o sobie. Ja im dłużej pracuję w pogotowiu, im dłużej pracuję na intensywnej terapii, tym bardziej pokornieję. Tym bardziej pokornieję, tym bardziej się boję i tym bardziej nie traktuję poważnie tego wskaźnika na zasadzie, kto jest dobrym ratolem, to więcej zostawi pacjentów w domu, a ten, który jest cienki, to wszystkich zabiera do szpitala. Proszę Państwa, od roku studiuję asystę chirurgiczną i zazwyczaj jest tak, że prawda, pyralgina z nospą, no to przeszło, to zostaje. To nie jest, proszę Państwa, tak. To nie jest tak. Zdarzają się pacjenci, którzy, mówiąc w cudzysłowie, mają ciężkie niedokrwienie jelit i giną poprzez to, że turbina podała pyralginę z nospą i zostawiła pacjenta albo przekonała pacjenta. Idziemy dalej. Oczywiście tutaj taka refleksja, która nawiązuje do pisma Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 2020 roku. Bardzo mnie zainspirowało to pismo. Wiem, że już poczyniliśmy zmiany legislacyjne albo są próby zmian, ale odnośnie leków typu etomidat, ketamina i rokuronium, no i stanowisko pielęgniarek jest takie, że są to leki niebezpieczne i niosą zbyt duże ryzyko powikłań, ryzyko zgonu pacjenta. Proszę Państwa, tak ku przypomnieniu, system Państwowego Ratownictwa Medycznego powstał, aby zapewnić pomoc każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia i ten system działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Proszę Państwa, bez tych leków, szczególnie tego środkowego, i to zaraz udowodnię, nie jesteśmy w stanie pomóc każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.
Idziemy do środkowego leku pod tytułem ketamina. To jest badanie sprzed kilku lat. Rzeczywiście to jest lek, który w obrębie świtu bardzo często podajemy pacjentom w RSI, szczególnie u pacjentów, którzy są hipotensyjni. To jest lek, który ma bardzo korzystny profil ryzyka. Nie widzieliśmy na te kilkadziesiąt czy już kilkaset interwencji kogoś, kto by się zaślinił, ktoś, kto miałby efekt odwrotny albo, nie wiem, doszło paradoksalnie do hipotensji. Zbadano kolegów w Stanach Zjednoczonych, to jest 14 000 odpowiedzi. I tutaj mieli koledzy nasi bardzo podobny problem do naszego, że zbyt mało czasu lub zbyt mało nauki miało poświęcone na temat związany z ketaminą. 42% zgłosiło, że samotnie szukało edukacji związanej z ketaminą, czyli to jest wina też trochę nas, nauczycieli akademickich. I co jest bardzo ciekawego, czego brakuje mi trochę w Polsce, bo dyrektorzy medyczni to powinni być ludzie, którzy znają swoich ludzi i wiedzą, kto ogarnia, kto nie ogarnia, mówiąc kolokwialnie. I w tym badaniu 33% zostało upoważnionych protokołem do stosowania ketaminy. Bardzo podobny temat dotyczący właśnie upoważnienia nadanego przez dyrektora medycznego obserwujemy w Polsce w niektórych służbach górskich. Tylko żeby dyrektor medyczny mógł cię upoważnić, to ty musisz być dobrze zlustrowany pod kątem właśnie wskazań, przeciwwskazań i zabezpieczenia pacjenta. Jeżeli chodzi o ten lek, to przede wszystkim było to leczenie bólu w 55%, szybką intubację w sekwencji RSI oraz sedacja. Akurat tak miałem też takie szczęście, że za pieniądze Uniwersytetu Jagiellońskiego poleciałem na 6 tygodni do Jacksonville na Florydę i tam miałem okazję jeździć i latać też w pogotowiu. Bardzo często ratownicy używają właśnie tego leku do tego, żeby spacyfikować 4 minuty. Spacyfikować pacjenta, który jest w takim stanie hiperadrenergicznym po spożyciu narkotyków. Idziemy dalej. Ketamina wyraźnie zmniejsza zapotrzebowanie pacjentów na opioidy. Dlatego powinniśmy miksować fentanyl z ketaminą. To również zalecają wytyczne medycyny pola walki, ale to, co jest dla mnie bardzo ważnego, to to, że ketamina ma bardzo ciekawy profil działania polegający na tym, że w badaniach udowodniono, że te osoby, które miały podany ten lek w ciągu 90 dni nie rozwijają PTSD. Bo my, proszę Państwa, ból ciała, ból fizyczny załatwimy opioidem, ale po 90 dniach pojawia się PTSD u tego, kto przeżył wypadek komunikacyjny, u tego, kto został dźgnięty w ciemnej uliczce nożem. Więc ten lek to jest coś, o co nasi przełożeni powinni walczyć. Oczywiście nie jestem tutaj autorytetem, jeżeli chodzi o farmakologię, ale mam to szczęście, że pracuję na tym samym oddziale z profesorem Woroniem. Zadałem mu pytanie, panie profesorze, co by tutaj dopisać? No i profesor odpowiedział tak, że Polskie Towarzystwo Badania Bólu oczywiście rekomenduje ten lek do ZRM-ów typu P, tylko jest jeden warunek. ZRM-y to nie jest habitat, w którym powinniśmy się uczyć, jak podawać ten lek. W ogóle każdy nowy lek to nie jest miejsce, gdzie będziemy tutaj doświadczać na pacjentach, jak to działać.
Ale to, co jest bardzo ważne, to to, że ketamina ma działanie antyhiperalgetyczne. Ma działanie antyhiperalgetyczne, a podanie samych opioidów będzie powodowało właśnie taki zespół hipersensytyzacji właśnie u poszkodowanych. Idziemy dalej. Tutaj tak naprawdę wymienię tylko dwa wersy. 70% ratowników medycznych stawiało trafnie diagnozę postawioną na etapie przedszpitalnych i porównano to właśnie z diagnozą SOR-ową. Mnie osobiście bardzo brakuje właśnie tego feedbacku, ażeby SOR potwierdził, że to, co wybadałem, ta diagnoza jest trafna. I co bardzo ciekawego, to, że trafność diagnozy wzrastała wraz z naszym wykształceniem, czyli Critical Care Paramedic i Flight Paramedic to są osoby najbardziej wykształcone w systemach, w systemie amerykańskim, to im idzie najlepiej. Przy czym zaraz będę miał slajd dotyczący tego, ile trwa kształcenie właśnie Critical Care Paramedic, czy w ogóle ratownika medycznego, więc nie chcę tutaj uprzedzić tematów. Kolejne badanie dotyczące zgodności diagnozy postawionej przez nas na etapie przedszpitalnym z diagnozą szpitala. I co mnie tutaj bardzo zainteresowało, że postanowiłem wkleić do tej prezentacji manewr Dixa-Hallpike'a. Tu chodzi o to, że bardzo często myliliśmy się w dokładności diagnostycznej w przypadku omdleń, przyczyn omdlenia, zaburzeń lękowo-depresyjnych, zespołu udaru muszczkowego i zawrotów głowy. Proszę Państwa, nie ma takiej opcji, żebyśmy pacjenta, który ma zawroty głowy, oczywiście nie od roku, ale nagłe zawroty głowy, zostawili w domu bez diagnostyki, mówiąc o tym, że to jest przyczyna, nie wiem, zatrucie albo błędnik. Taki pacjent powinien być dodiagnozowany w obrębie SOR-u. Idziemy dalej. Tutaj jest badanie, które udowadnia wyższość fingertorakostomii. Bardzo dużo na forach internetowych na ten temat mówimy. Badanie polegało na tym, że ratownicy medyczni, którzy stanowią zespół na pokładzie HEMS-u w Stanach Zjednoczonych, mają uprawnienia do wykonania fingertorakostomii. W HEMS-ie w Stanach nie zawsze jest tak, że jest lekarz. Każda fingertorakostomia spowodowała to, że w szpitalu, który przyjmował pacjenta, nie wykryto odmy. Odnośnie odmy, to pamiętajmy o tym, że stetoskop i opłukiwanie to jest coś średniowiecznego, coś, co jest abstrakcją. Czułość i swoistość dla ultrasonografii wynosi odpowiednio 70 do 100%. Idziemy, jeszcze 3 slajdy, proszę wytrzymać ze mną, bardzo ważne. 108 pacjentów zaintubowanych, po przybyciu na SOR 25% pacjentów miało nieprawidłowo umieszczone rurki Dutchawicza, 67 znajdowało się w przełyku, 33% końcówka rurki znajdowała się w dolnym gardle, więc pisało ETCO2. Skracając, gdzie mamy albo gdzie było ETCO2? Gdzie było ETCO2? Nie ma takiej opcji, żeby mieć pacjenta z zabezpieczeniem drożności dróg oddechowych i nie mieć monitorowania ETCO2. Masakra. Mówimy o tym od kilku lat na konferencjach, a zdarzają się, że przyjeżdżają do nas do szpitala pacjenci, którzy mają niemonitorowany ten parametr. Jaki dowód? Dowód jest taki, proszę Państwa, że mamy w Krakowie system dotyczący właśnie SCPR-u, poszkodowany, zabezpieczony iGelem, jak najbardziej prawidłowo, plus do tego mechaniczna kompresja, tylko jest jeden mini error.
PO2 u tego poszkodowanego wynosi 4,3. Pacjenta, który ma 48 lat, tak? I laktaty ma na poziomie 15, co go dyskwalifikuje, aż mi się smutno zrobiło w tym momencie, co go dyskwalifikuje z dalszej jak gdyby terapii. Proszę Państwa, idziemy dalej, kończę. Poprosiłem studentów, ażeby wykonali zdjęcia tomografii komputerowej i pomierzyli fałd skórno-tłuszczowy szyi nad ligamentum conicum. Proszę Państwa, jest tak, że u 6% pacjentów ten fałd jest zbyt gruby, ażeby zrobić konikopunkcję ratunkową. Więc my oszukujemy siebie i naszych pacjentów, że Quick Track, który mamy w karetkach, działa. Krótko i na temat. W latach 90. mieliśmy chudsze szyje, teraz nam szyje przytyły, dlatego Quick Track nie działa. Działa, proszę Państwa, to, o czym mówią wytyczne DAS-owe, czyli ten Difficult Airway Society. To jest badanie zrobione na Navy Seals w US Army. Skalpel, buzi, rurka szóstka. We wszystkich badaniach w porównaniu z innymi gadżetami wypadają najszybciej. Jeżeli chodzi o krew na etapie przedszpitalnym i damage control resuscitation, 2 niezależne badania, bardzo duża próba, to jest do 36 minut. To jest do 36 minut, złota godzina nie istnieje. I jeszcze, przepraszam, okłamałem Was, nie 2 slajdy miały być, tylko jeszcze kilka slajdów. Jeszcze 20, ale proszę wytrzymać, bo to jest bardzo ważne. Dlaczego nasi koledzy w Izraelu odchodzą z zawodu i dlaczego wybierają ten zawód? Bo to postanowiłem umieścić, dlatego że bardzo się z tym identyfikuję. Idealistyczne poczucie misji, że będziemy naprawdę topowi, że pomagamy innym i to jest bardzo duże wynagrodzenie. No już koń z tymi pieniędzmi, no ale mamy rodziny, tak, i chcemy też spłacać kredyty. Ale dlaczego odchodzimy z naszego zawodu? Proszę Państwa, dlatego, że mamy brak możliwości rozwoju zawodowego. Tak, że ja jako kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego razem z moim absolwentem będąc jego kierowcą, tak, mam takie same kompetencje, spoko, nie mam z tym najmniejszego problemu, ale chyba chciałbym trochę więcej. Dłużej forsowane wymagania fizyczne, ok, zgadzam się, to mi się bardzo podoba, niskie pensje i długie godziny. Proszę Państwa, to jest tak, że pielęgniarki i ratownicy medyczni wchodzą w skład zespołów ratownictwa medycznego, to jest badanie polskie i tutaj odnoszę się do tego, co powiedziałem przed chwilą, że ratownicy częściej niż pielęgniarki udzielali wyłącznie w terenie i zostawiali w domu, 27% do 16% i ratownicy medyczni rzadziej przewodzili pacjentów do szpitala. Jeszcze raz powtórzę, to nie jest wyznacznik naszego profesjonalizmu, zajebistości, że zostawiasz pacjenta w domu. Tak? Nie jesteś lepszy, bo zostawiasz pacjenta w domu. I odnośnie naszego kształcenia. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kierunki ratownictwo medyczne w Polsce, to nauka trwa 3675 godzin, czyli 36 miesięcy. Żeby zostać EMT w Stanach wystarczy mieć 546 godzin, plus do tego praktyka właśnie w ED, czyli Emergency Department i praktyka w zespołach ratownictwa medycznego. To są lokalizacje, gdzie ci ludzie realnie właśnie uczą się tych leków i uczą się wykonywania procedur, a nie biegają, prawda, na ksero albo biegają tam, pomagają w pielęgnacji. I proszę Państwa, to jest 1326 godzin. I tutaj te wszystkie kropeczki to są nasze kompetencje i to jest długość naszego procesu kształcenia, czyli mamy jedne z największych kompetencji w Europie, najdłużej się uczymy, teraz będziemy mieć studia magisterskie, więc jeszcze dłużej będziemy się uczyć, tylko ja bym chciał, żeby każdy z nas
realnie każdego naszego pacjenta, poddawał procesowi odpowiedniemu i profesjonalnemu procesowi diagnostycznemu, wdrażał terapię na etapie przedszpitalnym, zamiast bawić się, prawda, w kogo? W takiego, co powie, noszę szpital, zapraszam do karetki, nic nie podajemy, mamy 5 minut. Podsumowanie. Proszę Państwa, to, że ktoś mnie sprawdza, ja raz na 2 lata u mnie w szpitalu jestem sprawdzany i odpytywany przez dyrektora, przepraszam, ordynatora i nie mam z tym najmniejszego problemu. I ta walidacja i sprawdzanie naszych umiejętności powinna stać się integralnym elementem naszej działalności ratowniczej. Nie ma takiej opcji, żeby mi przyszedł ktoś ze związków zawodowych i powiedział: nie, ty nie możesz go odpytywać, bo on ma dyplom i on ma uprawnienia. Oni jeżdżą do mojego taty, do mojej mamy i ja mam być pewny tego, że on jest profesjonalistą. Dyrektor medyczny w porozumieniu z kierownikiem stacji mają stać na straży jakości MCR-ów. Grafik zapełniony, przepiękne karetki, super sprawa, ale to jest piękna szklanka, a nie dobra kawa. Wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pytanie do Państwa, czy są pytania odnośnie tej prelekcji naszego gościa? Poprosimy mikrofon. Mam nadzieję, że nie stracę kontraktu. Nie, ja nie mam pytania, tylko mam taki krótki komentarz. Właściwie mogłabym drugi wykład zrobić w odniesieniu do tego, co Pan pokazał, i na temat monitorowania, i na temat doskonalenia zawodowego i tak dalej, ale chciałabym tylko do jednego się odnieść. Była mowa o upoważnieniu dyrektora medycznego do ketaminy. Ja oczywiście znam stanowisko pana profesora Woronia, bo on jest przecież też z Krakowa, na temat ketaminy. Natomiast nie ma czegoś takiego jak upoważnienie w polskim pojęciu i ustawodawstwie prawnym, jak upoważnienie dyrektora medycznego do tego, aby ratownik medyczny bądź pielęgniarka systemu w zespole podstawowym mogli podać jakikolwiek lek lub wykonać jakąś procedurę. Leki, które Państwo mogą podawać, są wymienione numerycznie w załączniku do rozporządzenia ministra i tylko takie mogą być podawane. Wręcz nawet podanie leku spoza listy jest działaniem niepożądanym. Od 1 lipca wchodzi ustawa o jakości, mówiąc tak w skrócie, gdzie każdy z dyrektorów jest odpowiedzialny za wdrożenie tej ustawy w życie, gdzie ustaliliśmy, to tylko tak informacyjnie na razie, żeby mniej więcej jednakowo było przynajmniej wśród członków związku. Pracował zespół, przewodniczącym był pan dyrektor Klaudiusz Nadolny. Też widzę tutaj pani dyrektor z Olsztyna, też była w tym zespole. Ustaliliśmy wskaźniki jakości, które zostały przyjęte na ostatniej wideokonferencji. Teraz będziemy prosić Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, żeby potwierdzili, czy to, co zespół wypracował, jest w ogóle jakby realne w życiu. Rozumiecie Państwo, bo można dużo wymyśleć, tylko potem to się nie sprawdzi. I również zaproponowaliśmy działania niepożądane i między innymi właśnie podanie leku spoza listy jest jednym z takich działań niepożądanych. Oczywiście zupełnie co innego jest w zespołach specjalistycznych, dlatego że oczywiście wtedy też, kiedy kierownikiem jest lekarz. Tu jest zupełnie inna sytuacja i oczywiście ketamina w zespołach specjalistycznych Jak najbardziej jest. To, co było na tym slajdzie, było jak gdyby wpisane w artykuł, dotyczyło systemu właśnie Stanów Zjednoczonych i zaznaczyłem, że to bardzo mi imponuje, że dyrektor medyczny ma taką kompetencję, ażeby znając swoich pracowników i znając tych, którzy są mega profesjonalnie przygotowani do zawodu, dać im dodatkową tą kompetencję. Więc w takim zamyśle. Bo nie ma nic gorszego, aniżeli ketamina albo jakiś lek, albo jakiś gadżet, który przemycamy w kieszeni na dyżur i podajemy w dobrej wierze, dobrej woli. To, proszę Państwa, to jest przestępstwo. Tak? A zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś ktoś ze swoją opaską uciskową, prawda, nieodpowiednio przechowywaną rzuca się na ratowanie ludzkiego życia.
Tak? Dziękujemy bardzo serdecznie. Doktor nauk medycznych Tomasz Sanak to nasz pierwszy dzisiejszy prelegent, a nasz blok edukacyjny trwa i przed nami spotkanie z kolejnym gościem, magister Mateusz Komza. Zapraszam bardzo serdecznie. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ratowników Medycznych, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Oddaję panu głos. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj szczególnie skupię się na temacie spisu ratowników medycznych, bo to, mam nadzieję, w końcu się za chwilę zadzieje. Natomiast kilka słów o zawodzie ratownika medycznego, o tej ustawie. Mam nadzieję, że Państwo ją znacie, przeczytaliście albo zamierzacie ją przeczytać. Ona nie jest doskonała, już się o tym przekonaliśmy, szczególnie odczuwają to osoby, które dopiero skończyły kształcenie na kierunku ratownictwa medycznego, nie mogą rozpocząć, mamy problem z doskonaleniem zawodowym, z wszelkimi elementami z tym związanymi. Ustawa będzie nowelizowana zgodnie z tym, co zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia. Ona będzie nowelizowana przez dwie ustawy. Pierwszą ustawą będzie ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która dzisiaj została upubliczniona w tej wersji do konsultacji, i druga ustawa, która już jest po konsultacjach, ale też gdzieś utknęła w szufladach Ministerstwa Zdrowia, to jest ta ważniejsza część, gdzie rozwiązuje te problemy, powiedzmy, które Ministerstwo Zdrowia samo sobie stworzyło. Jest to ustawa o Centrum Monitorowania Kształcenia Podyplomowego i tam duże zmiany. To nie są zmiany, których byśmy pewnie wszyscy oczekiwali, bo z różnymi problemami zwracacie się Państwo do komitetu, do swoich organizacji, których jesteście zrzeszeni. No niemniej jednak Ministerstwo Zdrowia tak naprawdę tylko, powiedzmy, 25% problemów rozwiąże w tych dwóch nowelizacjach. Pozostałe problemy są na ten moment gdzieś odsunięte na późniejszy tor. Tutaj kilka takich informacji, żeby też, korzystając z obecności i Państwa tutaj udziału, rozwiać pewne, no nie do końca prawdziwe informacje, albo może to wynika z niedoinformowania i wprowadza taki niepotrzebny ferment w momencie, kiedy musimy się teraz wszyscy koncentrować na tym, aby no, rozpocząć budowę tego przyszłego samorządu i zacząć te zadania realizować. Ustawa była uchwalona w grudniu 2022 roku. 5 stycznia wchodzą te przepisy związane z Komitetem Organizacyjnym Samorządu Ratowników Medycznych i cała ustawa w pozostałym zakresie wchodzi 22 czerwca 2023 roku, czyli zaraz będzie tak naprawdę rok od momentu, kiedy ona została podpisana i weszła w życie. Natomiast no, komitet organizacyjny dopiero został powołany zarządzeniem ministra zdrowia, o czym zaraz powiem, dopiero w maju, czyli 5 miesięcy po tym, jak można było te prace rozpocząć wcześniej. To jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego to tak długo trwa. No między innymi wynika to z tego, że no, komitet bardzo późno rozpoczął swoją działalność. Co tak naprawdę reguluje, bo też takie pytania trafiają do nas, że w ustawie o PRM nagle nie ma przepisów o doskonaleniu zawodowym, no bo nie ma, bo teraz będą w tej ustawie, także jeżeli ktoś poszukuje ich tam, to ich nie znajdzie. Tutaj zasady i warunki wykonywania zawodu ratownika medycznego, zasady i organizacja kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego, to o czym Tomek też mówił, czyli o studiach magisterskich drugiego stopnia, organizacja i zakres działania samorządu, to też ciekawy temat. No i najtrudniejszy temat, przed którym wszyscy stoimy, czyli zasady odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych. Oddzielny chyba temat na oddzielną konferencję. Krótko o komitecie, żebyśmy mieli świadomość. Tak jak powiedziałem, minister powołuje komitet 4 maja. Pierwszy termin posiedzenia wyznacza dopiero na 19 maja, czyli my tak naprawdę jako komitet 6 miesięcy później, z takim opóźnieniem 6-miesięcznym rozpoczynamy swoją działalność. Komitet ma bardzo wąski zakres zadań do realizacji. Zwracacie się do komitetu z różnymi tematami. W miarę możliwości staramy się odpisywać na te wszystkie rzeczy, ale generalnie nasze zadania są związane z realizacją spisu, o którym później szerzej powiem, prowadzeniem tego spisu, wyborem kandydatów na delegatów w poszczególnych województwach i już organizacją Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych.
Kto wchodzi w skład komitetu, bo też jest bardzo dużo pytań, kto tam wszedł, a skąd oni się tam znaleźli. No to są, szanowni państwo, osoby, które zostały zgłoszone przez różne organizacje, w których też część pewnie z państwa jest zrzeszona. Ustawa mówi o tym, że mogą to być związki zawodowe, stowarzyszenia, które posiadają co najmniej 500 ratowników medycznych zrzeszonych i ta organizacja musiała działać co najmniej 3 lata przed dzień niejako obowiązywania tej ustawy, stąd są te osoby. Tak, to nie są jakieś osoby, które gdzieś tam jakąś działalność sobie założyły i weszły. To były osoby wskazane, a minister zdrowia z tych zgłoszonych osób wybrał 20 parę osób. To tak to mniej więcej wyglądało. Nikt nikomu nie płaci za udział i poświęcanie swojego prywatnego czasu. Jest to nieodpłatne, są jedynie zwroty za koszty podróży. No i my jako komitet podejmujemy uchwały, nie mamy osobowości prawnej, co też utrudniało nam bardzo dużo w realizacji tych zadań. Co się udało zrobić? Mamy opracowane ramowe założenia realizacji wyboru delegatów, mamy opisane zasady tworzenia i prowadzenia spisu. To są 2 podstawowe, bazowe dokumenty, które były poddane konsultacjom publicznym. Każdy z państwa mógł się wypowiedzieć, mógł się zapoznać, było sporo czasu na zgłoszenie ewentualnych uwag. Najważniejszy dokument, którym się będziemy my jako członkowie komitetu posługiwać i państwo jako osoby, które będą brały udział w tworzeniu samorządu, to regulamin wyboru delegatów. Jest to dokument, który od A do Z opisuje wszystkie etapy, wszystkie warunki, bardzo szczegółowo zawiera dużo załączników, wzory dokumentów, tak żeby było łatwo, prosto i w jednym dokumencie, żebyśmy mieli wszystko na czas tych wyborów zorganizowane. No i ostatni element, który szerzej też omówię przy spisie, wspólnie z Centrum E-Zdrowia przygotowaliśmy elektroniczny formularz rejestracyjny na potrzeby realizacji właśnie spisu ratowników, tak żebyście państwo nie musieli biegać z papierowymi wnioskami, z pieczątkami, z jakimiś podpisami, nieczytelnymi dokumentami, bo to by na pewno utrudniło wszystkim życie. Mamy również opracowany plan komunikacji, tak aby w momencie, kiedy rozpoczniemy ten pierwszy etap, czyli spis ratowników medycznych, trafiać do jak najszerszej grupy osób, koleżanek i kolegów ratowników medycznych. Dlaczego, to też zaraz powiem. No i instrukcja postępowania dla członków komisji przeprowadzającej wybory delegatów, tak żeby też było wiadomo, w jaki sposób członkowie komisji mają postępować, żeby nie było wątpliwości, zarzutów co do działania tych osób. My te wszystkie zadania skończyliśmy w listopadzie zeszłego roku i tak naprawdę do dzisiaj, do czerwca czekaliśmy na rozstrzygnięcie problemu przetwarzania danych, o czym pewnie państwo wiecie, o tym też za chwilę jeszcze 2 słowa. Tutaj państwu wyświetliłem takie 4 etapy, które udało się wyróżnić, jeśli chodzi o tworzenie tego samorządu. Jesteśmy w pierwszym etapie, spis ratowników medycznych. Etap drugi to zbieranie zgłoszeń kandydatów na delegatów na krajowy zjazd, wybór delegatów na krajowy zjazd, no i później już realizacja tego etapu 4, chyba najtrudniejszego, czyli krajowy zjazd, podczas którego to państwo, jeżeli będziecie chcieli, będziecie wybierać władzę samorządu. To, co istotne i to, co ważne na tej długiej drodze związanej z rozwiązaniem problemu przetwarzania danych, to 16 czerwca w tamtym tygodniu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zakończeniu takiej długiej drogi związanej z rozwiązaniem tego problemu bez nowelizacji ustawy, bo to jest ważne, bo gdybyśmy poszli w nowelizację, to jeszcze byśmy tego problemu nie mieli. Dzięki temu otwiera nam to drogę jako członkom komitetu do wyznaczenia terminu rozpoczęcia spisu. W czwartek w tym tygodniu spotykamy się na posiedzeniu i tam ta decyzja zapadnie. Wydaje mi się, że nie będzie nikt z tym zwlekał i to się jeszcze pewnie rozpocznie w lipcu. Zobaczymy, jaka będzie decyzja i tą informację na pewno w tym tygodniu państwu opublikujemy. Tutaj taki przykład, jeżeli będziecie państwo szukać informacji, to plan komunikacji opiera się na takiej szacie graficznej. Ona przy wszystkich etapach będzie bardzo podobna, tak żeby też państwa nie wprowadzała błąd. Tu jest jeden z takich przykładowych grafik, 4 kroki związane ze spisem ratowników medycznych. Bardzo prosta czynność, możemy to zrobić na komputerze, na tablecie, na telefonie. Potrzebujemy tak naprawdę tą opłatę, którą wymaga ustawa, 10 zł wpisu, za wpis do spisu ratowników medycznych. Trzeba wypełnić formularz,
i dołożyć skan dokumentu, o tym też zaraz bardziej szczegółowo powiem. No jak wygląda ten formularz, tak, żeby też on nikogo nie przestraszył i żebyśmy nie szukali tutaj jakichś niepotrzebnych informacji i zbierali. Podstawowe informacje, te, które musimy mieć, żeby te wybory przeprowadzić: imię, nazwisko rodowe, numer PESEL, województwo, na to zwracam uwagę, województwo, w zależności jakie województwo Państwo wpiszecie, to w tym województwie zaprosimy Państwa do głosowania. Także to jest bardzo ważne. Oczywiście jest droga do jego zmiany, no bo wiadomo, że życie się toczy i może się wiele zdarzyć na przestrzeni miesięcy, zanim będziemy już te wybory przeprowadzać. Niemniej jednak zwracam na to uwagę, że wybór województwa to jest to miejsce, w którym będziemy głosować. Numer telefonu, adres e-mail, nie wymaga tutaj komentarza. Kolejny blok to jest wybór rodzaju kształcenia, które Państwo odbyli. To jest wszystko, co jest w ustawie. Nie ma znaczenia, czy byliście w studium, czy macie studia, czy macie i studium, i studia, czy tylko studia. Możecie dowolną opcję wybrać. Dołączamy tutaj skan dyplomu, nie świadectwa, nie załącznika, nie suplementów dyplomu, tylko skan dyplomu. I to jeśli chodzi o oznaczenie kształcenia, jakie odbyliśmy. Następnie dołączamy potwierdzenie opłacenia tych 10 zł za wpis, no i wyrażamy zgody i oświadczenia związane z przetwarzaniem danych osobowych i to kończy cały formularz. Nic tutaj więcej Państwa nie prosimy i nie oczekujemy. Po wysłaniu tego formularza otrzymacie Państwo zwrotnie informację o przyjęciu formularza i dalsze kroki już będą tą drogą mailową do Państwa przesyłane. To, co ważne, spis będzie trwał 30 dni. Nie ma to znaczenia, czy święta, czy dzień roboczy. Od momentu, kiedy się rozpocznie, 30 dni będzie trwał i to jest 30 dni, które otwiera nam drogę tak naprawdę do wszystkiego, jeśli chodzi o tworzenie przyszłego samorządu ratowników medycznych. Uprawnia do zgłoszenia kandydatów na delegatów na krajowy zjazd, uprawnia do kandydowania na delegatów na krajowy zjazd i umożliwia wzięcie udziału w wyborach kandydatów na delegatów. Dałem tutaj, że to jest bardzo ważna informacja i o to Państwa proszę przekazujcie tą informację, bo jeżeli ktoś nie spisze się, to tak naprawdę pozbawia się wszystkich tych 3 czynności i będziecie Państwo czekać, co się zadzieje, kto będzie kandydował, kogo wybiorą te osoby, które się spisały. No tak to jest skonstruowane, także zachęcam i zwracam na to uwagę. Nie bagatelizujmy tego, ja wiem, że jesteśmy wszyscy zmęczeni wyborami, zmęczeni jesteśmy całą tą tematyką, bo to się przeciąga. Niemniej jednak zachęcam do wzięcia udziału w spisie i nie pozbawiania się prawa do wybierania, do kandydowania, tak żebyśmy później nie powiedzieli, że no, wszedł ten czy tamten, ta czy tamta. No, zwracam na to uwagę i proszę Państwa, im więcej osób się spisze, tym ten wybór będzie bardziej reprezentatywny ze środowiska. No i krótko teraz o przyszłym samorządzie, bo też krążą różnego rodzaju informacje. Nie będę tutaj tego Państwu odczytywał, to jest tylko jako informacja, bardziej graficznie chcę to Państwu przedstawić. Nasz samorząd będzie się troszeczkę różnił od innych samorządów, które znamy. Tak, bo my znamy samorządy, które mają w województwie albo nawet jeszcze niżej różnego rodzaju poziomy. Samorząd ratowników medycznych będzie płaski. On będzie miał tylko strukturę centralną. Nie będzie wojewódzkich oddziałów, miejskich czy jakichś innych. Zwracam na to uwagę, bo jest bardzo dużo pytań też w tym, także będzie zupełnie inaczej. No wynika to z liczby ratowników medycznych. No nasz jest dużo mniej niż lekarzy czy pielęgniarek, tak? Dużo mniej, tak? To porównując, więc nie będzie takiego rozbudowanego tego schematu. To wszystko ustawa mówi, tego nikt nie wymyślił z komitetu, to jest ustawa, Krajowa Rada, prezes, członkowie wybrani przez krajowy zjazd, czyli przez osoby, które się spiszą. Prezydium Krajowej Rady. Te prostokąty, które są tym jaskrawym kolorem zamalowane, one są niedookreślone co do liczby. To jest temat otwarty. Dobrze, żeby też dyskusja trwała, jak ten samorząd ma wyglądać z uwagi na tą strukturę płaską, centralną, tak? No jednak mamy podział jakiś na województwa, do zastanowienia się, jak to powinno wyglądać. Komisja rewizyjna, myślę, że żadne odkrycie, tak jak w stowarzyszeniach czy w innych organizacjach. No i ten najtrudniejszy kawałek, czyli sąd dyscyplinarny, odpowiedzialność zawodowa i Wyższy Sąd Dyscyplinarny. Temat bardzo złożony, bardzo skomplikowany. Jeżeli mają Państwo doświadczenia albo kolegów z innych zawodów medycznych, które uczestniczą i są członkami
tych gremium wiedzą, że to jest bardzo trudny obszar. Wydaje mi się, że powinniśmy oddzielną debatę na Krajowym Zjeździe przeprowadzić, jak to ma wyglądać, tak? Zastanówcie się Państwo, kto ma w tych sądach zasiadać, no bo to ktoś z Państwa będzie musiał zasiadać, tak? I orzekać w stosunku do swoich kolegów i koleżanek. Także temat bardzo trudny, bardzo skomplikowany. Zachęcam do zgłębiania tej tematyki. No i rzecznik dyscyplinarny i zastępca rzecznika to są osoby, które niejako będą procedować przed tymi sądami sprawy, które będą trafiały do samorządu. Przynależność do samorządu jest obowiązkowa, możemy z tym oczywiście dyskutować, natomiast zwracam na to uwagę, żeby później nie było rozczarowania. Tak dzisiaj przepisy ustawy o tym mówią. Czy tak powinno być, to odrębny temat. No i na sam koniec jeszcze też, żeby pokazać Państwu tak naprawdę, co wiąże się z powstaniem samorządu, bo z Państwa strony, czy z dużej części ratowników, to jest kwestia książeczek, doskonalenia prawa wykonywania zawodu, tak? No bo to jest potrzebne, pracodawca tego wymaga, jest kontrola, trzeba zbierać te punkty. Natomiast tak naprawdę rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, no i co dalej? Zwracam uwagę na to, że samorząd przyszły nie będzie miał żadnych środków finansowych na organizację na początku swoją. Jeżeli ministerstwo da jakieś środki w formie dotacji na budowę rejestru, na jakieś prace administracyjne, no to będzie z czego ten samorząd organizować. Natomiast jeżeli nie dostaniemy środków albo proces przydzielania dotacji, który jest często trwa wiele miesięcy, będzie się przeciągał, to nie oczekujmy, że samorząd od razu zacznie wydawać książeczki i prawa wykonywania zawodu. Bo najpierw musi zbudować rejestr, potem każdy musi złożyć wniosek o prawo wykonywania zawodu. Jak dostanie to prawo wykonywania zawodu, to dopiero dostanie książeczkę w takim uproszczeniu. Także zwracam na to uwagę, bo wiele pytań, no wybierzmy już tę władzę i już niech oni pracują, niech te książeczki nam dają. Tak nie będzie i to nie będzie miesiąc, to może być nawet rok albo i dłużej. Zwracam na to uwagę już dzisiaj. No i krótko właśnie, gdzie są te nasze książeczki via inne zadania samorządu, które są określone w ustawie, albo inne zadania, które wynikają z realizacji zadań. W mojej ocenie to duża firma. Stawiam znak zapytania jako taki element do dyskusji i do rozmów, jak będziecie Państwo rozmawiać tutaj, czy jak wrócicie do swoich domów. Tutaj Państwu prezentuję pewne obszary, które się będą musiały zadziać, żeby te książeczki, te prawa wykonywania zawodu Państwu wydawać. Czyli obsługa, prowadzenie dotacji, prawo cywilne, bardzo szeroko rozumiane, bardziej szczegółowe prawo pracy, zamówienia publiczne, bo jeżeli dotacje na cokolwiek, to będą zamówienia publiczne i to nie będą zapytania ofertowe, które najczęściej Państwo znacie, dzwonimy do jednej, drugiej firmy, ofertę dostaniemy, tylko to będą wyższe przetargi. Od razu dyscyplina finansów publicznych, no bo skoro publiczne pieniądze, to odpowiedzialność, jeśli chodzi o ich wydatkowanie. To, co w ostatnim czasie wydaje się z takim jednych ważniejszych elementów, to IT i cyberbezpieczeństwo. Przy tych zagrożeniach, które się dzisiaj dzieją, mamy prowadzić rejestr w formie elektronicznej, to IT i cyberbezpieczeństwo no, jest bardzo wysoko ulokowane, żeby robić to w sposób bezpieczny. Dodatkowo mamy tam integrację z systemami Centrum E-Zdrowia, z systemami SWDPRM, bo Państwa dane będą z rejestru ratowników medycznych trafiały do tych dwóch instytucji, a finalnie do SWDPRM. Przetwarzanie danych osobowych, znany temat prawa autorskie, księgowość, kodeks postępowania administracyjnego, bo ktoś, kto pisał ustawę, no najłatwiej, no zgodnie z KPA, tak? Tylko że no KPA jest bardzo skomplikowane, szczególnie po ostatnich nowelizacjach. Z prawej strony taki bardzo duży prostokąt, czyli jak już wszystko będziemy mieć, wszystko kupimy, zatrudnimy osoby, które to będą realizować, to mamy bieżące zarządzanie posiadanymi zasobami, tak? Jak to wszystko będzie funkcjonowało, to dopiero wtedy będziemy realizować zadania ustawowe, tak? Czyli wydawać książeczki, wydawać prawo wykonywania zawodu. Zwracam na to uwagę i studzę tą chęć takiego szybkiego oczekiwania, że wszystko zaraz zafunkcjonuje. Nie zafunkcjonuje. Mówię to przez pryzmat doświadczenia, jakie mam, ale też przez pryzmat tego, żeby osoby, które zostaną wybrani, bo część to będzie pewnie osób z Państwa, żeby na dzień dobry nie było takiego no, wielkiego oczekiwania i no, troszeczkę chyba zniecierpliwienia też, że te zadania no, jednak tak szybko nie ruszą. Przypominam jeszcze raz tą grafikę, zachęcam do spisywania się, nie pozbawiajmy się tego prawa wybierania i tworzenia czegoś, co pierwszy raz jest i tak naprawdę już nigdy się drugi raz w takiej skali nie zdarzy. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli są pytania, jestem do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję. Mateusz Komza, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych. Czy są pytania od Państwa? To jest ten moment, aby je zadać.
Jeśli takich nie ma, dziękujemy bardzo serdecznie i przystępujemy do kolejnego, trzeciego spotkania z prelegentem. Zapraszam serdecznie. Pan Marcin Skrok, ratownik medyczny. Oddaję głos już teraz i prosimy. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak już zostałem przedstawiony, nazywam się Marcin Skrok. Na wstępie chciałem podziękować bardzo organizatorom za zaproszenie i możliwość zajęcia głosu. Chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat zgonu w pracy ratownika medycznego. I tutaj nawiążę trochę do prelekcji Tomka Sanaka, ponieważ no ja pracuję w zawodzie mniej więcej, czy w różnych obszarach od 2003 roku i na przestrzeni tych lat wielokrotnie poszerzano nam różnego rodzaju uprawnienia i obowiązki. Jedną z takich ostatnich zmian jest wprowadzenie możliwości wystawienia karty zgonu od stycznia tego roku. Ja za chwilkę o tym trochę więcej powiem, ale zanim o tym powiem, dlaczego chcę nawiązać do Tomka. Tam na jednym ze slajdów pojawiła się taka informacja, że pielęgniarki są bardzo przeciwne wprowadzeniu tych dodatkowych leków do uprawnień ratowników medycznych i nie tylko pielęgniarki, bo wiele stowarzyszeń lekarskich również, ale skąd to się bierze? Bo to nie jest takie bezpodstawne. To bierze się stąd, że jak coś się zmienia u nas w naszych uprawnieniach, to się robi jednym podpisem i generalnie następnego dnia mamy jakieś tam dodatkowe uprawnienia. No to jest jakieś nieporozumienie, ponieważ to niesie ze sobą dodatkowe uprawnienia, ale i dodatkowe obowiązki, dodatkowe ryzyko. Ja teraz zapytam w kontekście tematu mojej prezentacji, czy przed 1 stycznia tego roku kto z Państwa miał szkolenie odgórne przewidziane przez Ministerstwo Zdrowia na temat wystawienia karty zgonu? Ręka w górę. Nie mówię to o prywatnych szkoleniach gdzieś tam wykupywanych, żeby się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat. Czyli generalnie nikt z ratowników medycznych nie był przygotowany do kolejnego jakiegoś tam elementu dodawanego do naszych uprawnień, czy też w niektórych aspektach obowiązków. No ale tych szkoleń nie było, to uprawnienie weszły. Teraz chciałem troszkę bliżej powiedzieć o tym uprawnieniu. Może zanim do tego dojdę, to uprawnienie jest odnotowane w kilku aktach prawnych, między innymi w ustawie o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Nie będę tego czytał, bo każdy może sobie to sprawdzić, gdzie to jest zapisane. Jest to również odnotowane, znaczy tam jest odniesienie, taka ciekawostka, może taka dygresja. W ustawie jest mowa o artykule 40 w odniesieniu do akcji medycznej i tam jest błąd. Okazuje się, że ustawodawca to pomylił i potem już skopiował w innym akcie prawnym. Także jak ktoś może sobie sprawdzić, no nie mówimy tutaj jest błędny cytat. Traktujemy to jako omyłkę pisarską i jakby tutaj nikt tego odgórnie nie zmienia. Traktuje to, że po prostu komuś się 1 z 0 pomyliła i w porządku. Mam nadzieję, że gdzieś tam to zostanie skorygowane, żeby nie było jakichś tam wątpliwości. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych i jednolity tekst z 10 maja 2023 roku i tutaj też się pojawił dodatkowy zapis, że karta zgonu może być wystawiona przez kierownika zespołu ratownictwa medycznego z takim domysłem, że może to być i lekarz, może to być ratownik medyczny czy pielęgniarka ratunkowa. Więc tutaj mamy jakby to podstawę prawną tego nowego uprawnienia dla ratowników medycznych. I teraz pojawia się takie pytanie, czy wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem ratowników medycznych, czy jest możliwością? I tutaj ja zadałem takie pytanie do ministerstwa i otrzymałem odpowiedź, że to jest możliwość, że to nie jest narzucony obowiązek wystawienia karty zgonu przez ratowników medycznych. Dlaczego? Ponieważ są sytuacje, kiedy ratownik medyczny nie powinien wystawić karty zgonu ze względu na to, co się dzieje na miejscu zdarzenia. Jeżeli on podejrzewa, że do sytuacji doszło, będzie potrzebna interwencja policji, prokuratora, no to wtedy karty zgonu nie wystawia, tylko kartę informacyjną.
inną. Jeżeli podejrzewa, że będzie potrzebne jakieś badanie toksykologiczne czy jakieś pogłębienie badań, to on też nie może wystawić karty zgonu i o tym należy pamiętać. I co jeszcze? Wynika to też z ustawy o cmentarzach. Ratownik medyczny nie powinien wystawić karty zgonu, jeżeli stwierdzi, że lepszą wiedzę o tym pacjencie ma lekarz, który go prowadził, leczył i na tej podstawie, bo tam jest sformułowanie, że optymalnie taką kartę zgonu wystawia taka osoba. I tutaj tyle o tym mówią te akty prawne. Nie chcę też dokładnie omawiać karty zgonu. Myślę, że każdy widział kartę zgonu. To są 3 części. One są przeznaczone do zarejestrowania zgonu do celów administracyjnych cmentarza i na potrzeby statystyki publicznej. I tutaj też pojawi się taka informacja, być może ciekawostka. Kodowanie poszczególnych przyczyn, kodowanie końcowe należy do lekarza kodera. Ja za chwilkę o tym też powiem, czyli jeżeli już ktoś wystawia kartę zgonu, to powinien skupić się na tym, żeby opisowo ująć to, co się wydarzyło, to, co doprowadziło do tego zgonu, na jakie choroby chorowała ta osoba, a nie wpisywać kodów ICD-10. Jest taka interpretacja z GUS-u z kolei, która mówi o tym, że kody ICD-10 w karcie dotyczące już aktu przyczyn zgonu i to, co jest potem brane pod uwagę przez GUS do różnych sprawozdań, że to są kody wpisywane przez lekarza kodera. W Polsce mamy 16 lekarzy koderów. Są to lekarze, którzy pracują w Głównym Urzędzie Statystycznym i bodajże w Olsztynie chyba jest jeden taki ośrodek, gdzie są zatrudnieni wszyscy ci lekarze, którzy obsługują wszystkie województwa. Jest jeden lekarz na województwo i oni potem każdą z tych kart zgonu kodują. Taką interpretację otrzymałem z GUS-u. To jest ta karta zgonu, można sobie te druki sprawdzić. I teraz, co do kart zgonu. Jeżeli chodzi o wystawienie karty zgonu, pojawiały się też takie pytania, czy może mieć podpis elektroniczny, wystawiać ją w sposób elektroniczny. Otóż nie, kartę zgonu wystawia się w sposób papierowy, również po tych zmianach, które miały miejsce w tym roku i w sposób papierowy przekazujemy kartę zgonu osobie odpowiedzialnej za pochówek, przekazujemy ją w całości. Natomiast po przekazaniu takiej karty zgonu jednostka, w której taka karta została wystawiona, musi przekazać dane dla potrzeb statystyki publicznej i tutaj mówimy o tym wypełnieniu tych informacji do Głównego Urzędu Statystycznego i tutaj Urząd Statystyczny dostarcza nam dwie metody albo aplikacja dostarczana przez ten urząd albo interfejs i w ten sposób można przekazać kartę zgonu. I teraz pytanie, dobrze, ale jak już przekazałem, a nie mam informacji, można zrobić sobie fotokopię i na podstawie tej fotokopii wypełnić te informacje, a nawet dopuszczalne jest przesłanie pliku. I też pojawiały się pytania, czy za przekazanie tych informacji do GUS-u odpowiedzialna jest osoba, która wystawiła kartę zgonu. Otóż nie. Odpowiedzialna jest jednostka, w której pracuje ta osoba. Jeżeli dyrektor tej jednostki określił, że każda osoba, która wystawi kartę zgonu, jest odpowiedzialna za przekazanie, no to tak już jest. Ale może być tak, że będzie to na przykład jakaś sekretarka medyczna, czy ktoś, kto jest odpowiedzialny za przekazywanie tego rodzaju danych i nie musi to być osoba, pracownik na przykład zespołu ratownictwa medycznego. Są wewnętrzne już regulacje każdego pracodawcy. Tutaj pojawiło się też kilka pytań. Te pytania, część było już zadane przez inne osoby i ministerstwo je opublikowało, część, tak jak wspomniałem, też osobiście zadawałem. O podpisie elektronicznym już wspomniałem. Nie jest to odrębne finansowanie dla podmiotu, także tutaj nie ma to żadnego skutków finansowych. Elektronicznych kart zgonu nie wydajemy, tylko w postaci papierowej. Co do jeszcze raz tego przekazywania karty zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego, tam są 3 części karty i te 3 części karty trafiają do osoby odpowiedzialnej za pochówek. My nie rozdzielamy tych kart, tak? Te papierowe karty trafiają do jednej osoby i dopiero potem te poszczególne części będą rozdzielone. Także jeżeli chodzi o nasze zgłoszenie jako do Urzędu Statystycznego, dokonywane jest ono przez po prostu aplikację, przez link, który podaje nam GUS.
Dobrze, jeżeli chodzi o same przyczyny zgonu, może tak, ja tutaj pominę wszelkie objawy, bo też planowałem, że opowiem trochę o objawach, ale to wiadomo, sami specjaliści, nie będę tego powtarzał, dlatego to sobie zostawmy. Jeżeli chodzi o same kody zgonów w Polsce, uważa się, że 30% kodów są to tak zwane kody śmieciowe, a więc nieprzydatne dla statystyki publicznej, czy też dla planowania jakiejś opieki zdrowotnej, czy analiz. Z czego to wynika? Z tego, że na karcie zgonu jest zbyt mało informacji dla lekarza kodera z GUS-u, który potem to ma przekodować i odpowiednie w odpowiednie rubryki, odpowiednie kody wpisać. Dlatego ja uważam, że tutaj brakuje przede wszystkim szkoleń ze strony też i Głównego Urzędu Statystycznego, który odbiera te informacje od nas, ale i też ze strony ministerialnej, jeżeli chodzi o tą stronę administracyjną tych nowych obowiązków. Wśród kodów śmieciowych oni nawet podają dokładnie prawie wszystkie kody R, no i tam wiele jeszcze innych kodów szczegółowych. I tak jeszcze raz podkreślę, my nie kodujemy poszczególnych kodów ICD-10, tylko opisujemy. Opisujemy objaw, stan, to co zaobserwowaliśmy. Już o tym wspomniałem i tutaj jeszcze raz podkreślę, no nie wiem na ile to jest, bo tutaj być może ktoś ma odrębne zdanie, to proszę o informację. Ta informacja, która jest udostępniana przez Główny Urząd Statystyczny, że osoba wystawiająca kartę zgonu nie jest uprawniona do kodowania przyczyn. Kodowanie przyczyn jest przewidziane dla lekarza kodera na podstawie tych opisu słownego, który jest przez nas zamieszczony w tejże karcie. I tutaj możemy wyszczególnić 3 rodzaje przyczyn zgonu. Przyczyna bezpośrednia, czyli opis choroby lub urazu, która stała się ostateczną przyczyną zgonu. Może być przyczyna wtórna, czyli stan dający początek bezpośredniej przyczyny zgonu, i wyjściowa, pierwotna, czyli choroba lub okoliczności zdarzenia, wypadku czy urazu, które zapoczątkowały łańcuch zdarzeń prowadzących do zgonu. Lekarze koderzy i GUS określają nam, że błędne jest podawanie jako przyczyn bezpośrednich zgonu zatrzymanie oddechu, zatrzymanie krążenia i tego rodzaju rozpoznań, ale jako prawidłowe można określić na przykład samobójstwo poprzez skok 10. piętra budynku i to jest opis, który wystarcza dla lekarza kodera do właściwego zakodowania tego zgonu. Wtórna przyczyna zgonu z kolei uwzględniamy tutaj, jeżeli stan występuje, jaki stan wystąpił przed bezpośrednią przyczyną zgonu. Na przykład choroba wieńcowa w przebiegu miażdżycy tętnic. Jeżeli będzie zamieszczony dodatkowy opis i przy takim pacjencie opiszemy, że pacjent był osobą z nikodynizmem, no to lekarz koder również uwzględni to w tym kodowaniu końcowym. Będzie mógł w ogóle to wtedy uwzględnić. I wyjściowa przyczyna zgonu, tutaj opisujemy chorobę, okoliczności, które doprowadziły do zgonu. I tutaj w tym punkcie podajemy też choroby i stany, które zdaniem osoby wpisującej kartę nie przyczyniły się bezpośrednio do wystąpienia zgonu, ale miały miejsce. Tak? Także też my nie musimy tego ocenić i zastanawiać się, co mogło mieć, co nie mogło mieć, tylko jeżeli wiemy, na co ta osoba chorowała, te wszystkie informacje zamieszczamy w tej karcie zgonu. Ja wiem, że to wygląda trochę tak, że dużo tego pisania może być, no ale jak już ktoś się podejmie tej dokumentacji, no to wypadałoby zrobić to tak, jak są wskazania. Co do już takich, myślę, że to nie ma sensu omawiać poszczególnych opisów, to już są opisy końcowe przez lekarzy koderów przyporządkowane. Chciałem jeszcze wspomnieć o pewnym obszarze w ratownictwie medycznym, który jest dosyć problematyczny i też przynosi nam pewne dodatkowe ryzyka, jeżeli chodzi o nasze działania. Otóż o zakończenie czynności ratunkowych i chodzi mi tutaj o zakończenie
na miejscu zdarzenia. Czasami jest tak, że czynności medyczne, czynności ratunkowe są przerywane i powinny być przerywane ze względów etycznych. Czasami jest tak, że są przerwane, bo się skończyły możliwości terapeutyczne, ale zawsze pamiętajmy o tym, że na miejscu zdarzenia mamy ograniczone możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. No, tak myślimy, że ale jest cały zrobione wszystko, co się dało, to nie wiemy, czy nie pominęliśmy czegoś, co mogło być wykluczone przy diagnostyce głębszej w szpitalu. Tych źródeł jest tutaj mnóstwo, nie chcę tak też zanudzać, ale warto przytoczyć, że transport w trakcie trwającej resuscytacji jest zalecany zawsze, jeżeli do NZK doszło w obecności zespołu ratowniczo-medycznego oraz gdy w międzyczasie podczas prowadzenia tej akcji odzyskiwano akcję serca i potem ona znowu zanikała. Zawsze o takiej osoby pamiętajmy, że powinniśmy podjąć transport w trakcie tych czynności, a nie czekać ileś tam minut, aż nam się wyczerpią możliwości ratunkowe. Do tego jeszcze sygnalizuję taką możliwość w niektórych ośrodkach i ta możliwość z tego co wiem poszerza się, że w nagłym zatrzymaniu krążenia u pewnych grup pacjentów można pomyśleć o wdrożeniu terapii pozaustrojowej ECMO, także o tym też warto pamiętać, warto to mieć gdzieś z tyłu głowy. Wspomniałem tutaj o aspektach etycznych i tutaj w Europie, czy nie tylko, ogólnie w różnych krajach na świecie jest tak zwana procedura DNR, gdzie pacjent może wypisać taką kartę, często podpisaną przez siebie, przez lekarza, że w razie resuscytacji, zatrzymania krążenia prosi o odstąpienie. U nas w prawie nie ma takiej opcji, natomiast mamy coś takiego jak etykę i podejście etyczne do pacjenta, a więc jeżeli bierzemy to pod uwagę, to warto sobie taką definicję tak zwanej uporczywej terapii przytoczyć, czyli to jest stosowanie procedur medycznych w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, które przedłuża jego umieranie, wiążąc się z nadmiernym cierpieniem lub naruszeniem godności pacjenta. I uporczywa terapia nie obejmuje podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, łagodzenia bólu i innych objawów oraz karmienia i nawadniania, o ile służą dobru pacjenta. To jest definicja, która jest w polskiej grupie roboczej dotyczącej etyki przyjęta. Weryfikacja wystąpienia zgonu w różnych krajach na świecie bardzo się różni. I tutaj przytoczę taką weryfikację z Australii, która niestety jest bardzo powierzchowna i może powodować wiele błędów, może przynieść wiele ryzyka. Nie odnosi się do pewnych znamion śmierci, tylko odnosi się do pewnych objawów praktycznie zatrzymania krążenia i trwania tego zatrzymania krążenia przez pewien czas. Myślę, że większość z nas miała w swojej praktyce taki problem, taki przypadek, gdzie zaczyna postępowanie ratunkowe i jest pacjent właśnie w takim stanie, gdzie no, jest to wręcz nieetyczne, żeby pewne nadmierne czynności tam wykonać. No i zawsze jest to trudne do oceny, jeżeli my działamy w takim szybkim, wiadomo, ratownictwo medyczne decyzje muszą być szybkie, ale zawsze też o tych daremnych czynnościach musimy pamiętać o tych niektórych wybranych pacjentów. Na podsumowanie chciałem jeszcze tylko dodać, że ogólnie na świecie, nie tylko w Polsce, brakuje zarówno badań, tylko sobie przejdę na ostatni slajd. Brakuje badań, które by pozwalały nam wiarygodnie ocenić, na ile podejmujemy duże ryzyko w odstąpieniu lub niepodjęciu czynności danego pacjenta. Więc to jest taki temat też do dalszych
dalszych analiz, dalszych badań i myślę, że to jest dosyć ważne, bo w wielu publikacjach na świecie spotykamy właśnie tą sygnalizację tego, że bardziej nad tym tematem powinniśmy się pochylić. A podsumowując jeszcze to, o czym powiedziałem na początku prezentacji, warto tak podejść do tych zmian w ratownictwie medycznym, żebyśmy my, jako ratownicy medyczni, mogli być przygotowywani do nich, zanim one wejdą w życie. A więc tak jak ta ketamina i inne leki, które kiedyś tam dołączą, być może to warto, żebyśmy mogli być w odpowiedni sposób do tych różnych nowości, mieć szansę się przygotować. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Marcin Skrok, ratownik medyczny. Dziękujemy za tę ciekawą prelekcję. Jeśli macie Państwo pytania, to prosimy. Są takie pytania. Poprosimy o mikrofon. Drodzy Państwo, może nie tyle w ramach pytania, ile w ramach wyjaśnienia. Krótko i na temat. Artykuł 11 ustęp 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku uchowania zmarłych mówi jasno: obowiązek wypełnienia karty zgonu spoczywa na lekarzu lub kierowniku zespołu ratownictwa medycznego. Jeżeli Państwo nie wpiszecie w kartę zgonu kodu ICD-10, nie liczcie na to, że jakikolwiek lekarz koder zrobi to za Was. Ta karta wróci do Was z Urzędu Statystycznego. Działanie lekarza kodera nie polega na wypełnianiu jakiejkolwiek rubryki w karcie zgonu. Działanie lekarza kodera polega tylko i wyłącznie na tym, że na podstawie części pierwszej karty zgonu wprowadza on odpowiednie dane do systemu elektronicznego Głównego Urzędu Statystycznego, wcześniej również Eurostatu. Od 2015 roku Eurostat z uwagi na liczbę kodów śmieciowych nie przyjmuje z Polski danych statystycznych na temat zgonów. 30%. Nic takiego, proszę Państwa, lekarz koder nie wpisze za Was. Jeżeli chcecie jeździć po urzędach statystycznych i poprawiać karty zgonu, to nie wpisujcie kodów ICD-10. Jeżeli chcecie mieć spokój, to niestety te kody ICD-10 wpisujcie. Dziękuję. Dziękuję za uwagę, bo to jest też temat do wyjaśnienia, bo te informacje są z GUS-u. To nie jest tak, że ja je gdzieś tam pobrałem z innego miejsca. Nie? Także... Jak najbardziej tak, ale trzeba informacje z GUS-u przeczytać literalnie, dosłownie, również z tym, co jest zawarte na stronach GUS-u. Na stronach GUS-u, jeżeli Państwo wejdziecie, sprawdzicie, kim jest lekarz koder, jest jasno napisane jego obowiązki i tyle. Również to trzeba porównać z zakresem ustawy i z obowiązkiem, do kogo należy wypełnienie karty zgonu. Jest. Dziękujemy serdecznie. Jest jeszcze jedno pytanie w końcu sali. Prosimy. Raz, dwa. Miałem się przedstawić. Wardziński Miłosz, Zespół Ratownictwa ze Świecia, tutaj uczestnik zawodów. Właśnie w kwoli wyjaśnienia, właściwie jeden temat został poruszony. Muszę przyznać, że jest to moje trzecie spotkanie jakby szkoleniowe, myślę, że tak to można nazwać, z kartą zgonu i każde jest inne. Więc pierwsze było w Urzędzie Wojewódzkim tego województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzone z trzech perspektyw, tam ze stanu cywilnego, adwokat i lekarz, który wystawił najwięcej kart zgonu w COVID-zie w naszym województwie, to prowadził. Drugie to jest, nie wiem czy mogę powiedzieć firma, ale chyba tak, Medyczne Centrum Szkoleniowe, pan Jarosław Berenda, to pewnie większość z Was też korzystała z tego. I trzecie, jakieś tam rozmowy z naszymi lekarzami w szpitalu. Każde jest inne i lekarze nie wiedzą do końca, jak wypełniać kartę zgonu, więc ja nie chciałbym się za bardzo tym tematem przejmować w momencie, kiedy podejmujemy decyzję o odstąpieniu od resuscytacji. Wiecie, to już każdy z nas pracuje ileś tam lat. 1,5 roku mamy ten obowiązek na sobie i na przykład wybacz kolego, ale mówienie właśnie, że nie mamy wpisywać kodu ICD-10 wydaje mi się zupełnie niedobrym. Okay, to jest jak najbardziej chodzi o to, że obowiązek wypełnienia tej karty spoczywa na nas. To jest wpisane jakby w te dokumenty. To, że Główny Urząd Statystyczny tak to sobie wymyślił, że jest ustawa o cmentarzach i pochówku zmarłych, narzuca na nas obowiązek. I tam jest też napisane, że w ciągu 3 dni te dane powinny trafić do GUS-u, co nie? To każdy z nas wie, ale dlaczego one mają trafić do GUS-u? Bo to jest związane z programem generalnie statystycznym, który wymyślił sobie GUS i to nie jest już uwarunkowane ustawowo tak do końca literalnie. Chodzi mi o to, że na przykład mówiąc tam jak jest ta trzecia część do przekazania, to już pewnie większość z Was wie, że oprócz tego co jest w tej karcie, to musimy tam dodać PESEL pacjenta i miejsce zgonu.
gdzie wpisujemy miejsce, tam szpital, dom, albo chyba inne miejsce, albo miejsce publiczne i to są rubryki wymagane, więc to załączajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie wystawiał karty zgonu. I co to jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba nic. ICD-10 to było. Słucham? Aha, no dokładnie, jest to czynność administracyjna i jakby z tego, co powiedział adwokat, na przykład na tym szkoleniu w Urzędzie Wojewódzkim, to były dość mocne słowa i tak dalej. Musimy pamiętać o tym, że karta zgonu jakby to jest nasz obowiązek i to nie jest tak, że my nie możemy jej wystawić czy coś. Jeżeli zgon nastąpił w trakcie akcji medycznej, to my mamy ją wystawić. I adwokat powiedział, że to jest obowiązek, więc literalnie w świetle prawa my musimy ją wystawić. Jeżeli nie chcemy jej wystawić, to tutaj pojawia się duży znak zapytania i o to właściwie chciałbym zapytać. Co mamy dalej zrobić? Zgłosić tę sprawę na policję? Podejrzewać przestępstwo? Jak jakby na przykład zrobić taki temat, żeby poprosić albo skierować tego pacjenta celem wykonania sekcji zwłok? Znaczy nie, no nie? Jeżeli podejrzewasz, jest dużo takich pytań, jeżeli podejrzewasz, że należy wdrożyć głębsze badania, czy to toksykologiczne, czy trzeba powiadomić prokuratora, to wtedy wystawiasz kartę informacyjną, a nie kartę zgonu, tak? Bo w takich przypadkach, gdzie jest wymagana interwencja prokuratora, czy policji prokuratora, a więc w jakimś podejrzeniu, czy to zatrucia, czy no innych zdarzeń, gdzie był udział osób trzecich na przykład, no to wtedy wystawiamy kartę informacyjną. Tak przynajmniej otrzymałem w interpretacjach. Ja wiem, że interpretacje ministerstwa ostatnio się trochę zdewalowały, bo gdzieś tam ostatnio się pojawiły takie, że no już nie chcę ich komentować, generalnie były błędne. Ja też wysyłając ileś tam pytań do ministerstwa czy do GUS-u, otrzymałem kilka odpowiedzi, a na inne jeszcze czekam. Także to też nie jest tak, że wszystko, co chciałem przekazać, dotarło. Zobaczymy, jakby ten temat jest cały czas w toku. Tu mamy jeszcze jedno pytanie, potem kolejne. Pytanie? Proszę uprzejmie. Dziękuję. Marek Bulski, jestem z Olsztyna, ratownik medyczny, ale pracuję też w drugim miejscu. I tu jest taka rozbieżność. W tym drugim miejscu, w momencie wyjazdu do zdarzenia, już muszę napisać tą kartę zgonu, nawet jeżeli nie podejmuję medycznych czynności ratunkowych. W drugim miejscu jest to inaczej interpretowane. Nie podejmując medycznych czynności ratunkowych, nie muszę wystawiać karty zgonu. Tak jest w ustawie. A więc no, interpretacja to jest różna w zależności od pracodawcy, a więc myślę, że powinno to być ujednolicone odgórnie, a nie, że pracodawcy sobie będą różnie to prawo stosowali. Tak, to już nie jest nasza kwestia, żeby to interpretować, tak? To już my powinniśmy mieć. Prosimy do mikrofonu, jeśli mogę pana prosić, tak żeby również widzowie w internecie słyszeli. Proszę. Ustawa mówi jednoznacznie i teraz, Marek, odpowiadając na to, o co ty pytasz, że musimy wystawić kartę zgonu, jeżeli do zgonu doszło w trakcie akcji medycznej. To mówi ustawa o pochówku i cmentarzach. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym definiuje jasno akcję medyczną od momentu przyjęcia telefonu przez dyspozytora medycznego i zadysponowanie zespołu ratownictwa medycznego. Jeżeli przyjeżdżasz na miejsce i oceniasz na podstawie oględzin zwłok denata lub oceny stanu pacjenta, że do zgonu doszło przed wezwaniem zespołu ratownictwa medycznego, na przykład pewne oznaki śmierci, stężenie pośmiertne, plamy opadowe, rozkład gnilny ciała, etc., to zakładamy, że nie żyjemy w takim systemie ratownictwa medycznego, że te wizyty oczekują na zadysponowanie zespołu ratownictwa medycznego po 4, 5, 6 godzin. Jeżeli nie, no to jeżeli pacjent ma wykształcone pewne oznaki śmierci, to znaczy, że do zgonu doszło przed akcją medyczną. Co innego, jeżeli te pewne oznaki śmierci nie są wykształcone. Tak, i tutaj też dodam swoje. Wiem, że w różnych ośrodkach, w różnych częściach kraju podchodzi do tego różnie. Niektórzy dysponenci każą ratownikom, czy zalecają, że wystawić kartę zgonu, a inni nie. Także to też jest nie. Ta interpretacja też nie jest jasna odgórnie, jeżeli chodzi o jakąś ogólnokrajową interpretację tego prawa. Dziękuję serdecznie. Jeszcze jedno pytanie, prosimy. Adam Grzybowski, Zespół Ratownictwa Medycznego Żywiec. Takie pytanie mam niby praktyczne, takie życiowe dla nas dyżurowe, zapewne w kontekście prawnym gdzieś jest zawiłe. Czy może ktoś ma wiedzę tutaj z obecnych na sali, czy trwają jakiekolwiek prace, aby kartę zgonu wprowadzić do systemu SWD, żeby była dostępna w formie elektronicznej w tablecie już? Czy coś to blokuje na tym etapie? Nie wiem.
Tylko jest już któryś, kolejny rok Słyszałem i też o to jest tym. dalej w formie papierowej, nie? Mamy cyfryzację praktycznie tu Ona w będzie większości... przekazywana i tak nadal w formie papierowej, ale można by ją wydrukować. Nie? No nie. Prosimy do mikrofonu. Ustawa, o której mówimy, z 1956 roku, ona była niejednokrotnie próbowana przez lekarzy dobić, zmienić, bo ustawa jest przestarzała i sami lekarze medycyny sądowej, bo to głównie o nich mi chodzi, nie raz, nie dwa próbowali jakby wprowadzić nowelizację tego. No, to jest wstrzymane od wielu, wielu lat. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście o tym, że ma powstać taka funkcja koroner i na czym ona stanęła. Odpowiadając tutaj o waszych kursach, naszych ogólnych, polecam udanie się do Zakładu Medycyny Sądowej i tam zorganizowanie takiego kursu. Bo ci lekarze mają w sumie największą wiedzę na ten temat. Oni wystawiają te karty zgonu, oni robią te sekcje. My na przykład w Opolu mieliśmy kilka takich kursów, właśnie przez Zakład Medycyny Sądowej w Opolu, jak i lekarzy, którzy pracują, jakby tak powiedzieć, są wolnymi strzelcami. Więc w tym kierunku się udajcie. Prawnik to prawnik. Lekarz, który zrobił 200-300 kart zgonu na COVID-zie, no nie jest dla mnie dobrym wykładnikiem, bo ja nie wiem, co to za karty zgonu. A młodzi lekarze też nie są na to szkoleni. Jak ta ustawa była jak weszła nowelizacja, jak wchodzi jakakolwiek nowelizacja, czy my, czy lekarze, czy pielęgniarki nie jesteśmy przygotowywani do niczego. Ja tylko dodam, że wystawiając kartę zgonu, stawiamy rozpoznanie zgonu. Postawienie takiego rozpoznania wiąże się z, tak wspomniałem wcześniej, z dodatkowym ryzykiem i tam może być różnego rodzaju błąd popełniony. Prawidłowo rozpoznany zgon, nieprawidłowo rozpoznany zgon i zgon rozpoznany w nieprawidłowy sposób. I w zależności od tego, jaki błąd będzie popełniony, tak potem w sądzie będziemy przed tym odpowiadać. Tak? Jeżeli popełniliśmy taki błąd, że człowiek faktycznie nie żył, ale coś tam źle zrobiliśmy, no to prawo, które będzie chronione, czyli prawo do życia tego człowieka, nie będzie obowiązywało, bo on już faktycznie nie żył, a więc mimo, że zrobiliśmy błąd, to nie będzie nam jakoś skutkowało, ale jeżeli zrobimy błąd u człowieka, który faktycznie żył, a my błędnie rozpoznaliśmy, to już jest gruba sprawa. I do stycznia 2024 roku no takie sprawy mieli lekarze, bo oni tylko mieli prawo do tego, tak? A no teraz również będzie się to pojawiało w naszym środowisku zawodowym, więc też, tak jak kolega wspomniał, warto zwrócić uwagę na to, żeby się szkolić też w zakresie tej oceny zgonów, jak najbardziej. Przede wszystkim Państwu chciałem bardzo podziękować, że jest taka gorąca rozmowa. To rzadko się zdarza, że przy takich panelach dyskusyjnych zostaje tyle osób. Czy są jeszcze pytania z tej strony, z prawej czy z lewej? Drogą tylko uzupełnienia. Adam Stępka, który wypowiadał się na początku, bo staramy się przedstawić. Adam Stępka reprezentuje łódzkie środowisko i nie tylko jest ratownikiem medycznym, ale przede wszystkim rzecznikiem prasowym, więc ma na pewno tę wiedzę. Ja mam dwie rzeczy dla Pana, kolego po fachu. W miejscu, gdzie ja pracuję, u mojego dysponenta, 18 stacji, klinika liczy 800 osób. Kwestia DNR jest już bardzo dobrze uregulowana, jest bardzo prosta. Znaczy, ja wiem, że można to uregulować na takim poziomie jednostki, ale prawnie odgórnie w Polsce po prostu to nie istnieje. Dlatego, ale też w tych materiałach, które przedstawiłeś, tam jest kilka pojęć, które są używane zamiennie, które w zamyśle może autora prezentacji bądź osób, które udostępniały materiały, tak naprawdę powiedzmy poza Polską znaczą zupełnie coś innego. Pacjent o statusie DNR to nie jest pacjent taki, którego nie można przyjąć do szpitala. Pacjent nie nadający się na respirator to jest pacjent, któremu możemy przyjechać i pomóc w inny sposób. Tak więc tutaj zachęcam też do dyskusji w kuluarach o tym wszystkim, a w nowym sezonie, w piątym sezonie działalności Nurdistriget Entelive będziemy rozmawiać o pacjencie DNR w medycynie przedszpitalnej i pozwolisz, że podejdę do Ciebie i wymienimy się kontaktami. Masz dużą wiedzę i chętnie z niej skorzystam. Dobra. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy bardzo serdecznie. Marcin Skrok, ratownik medyczny. Dziękujemy za prelekcję. Państwu raz
Jeszcze dziękujemy również za tę dyskusję w tej części naszego panelu edukacyjnego. I teraz również tytułem zamknięcia tego panelu, a jednocześnie też to ostatnie wystąpienie będzie w trakcie dzisiejszej uroczystości otwarcia zawodów. Zapraszam serdecznie profesora Klaudiusza Nadolnego. Kierunki zmian w ratownictwie medycznym pod takim tytułem trochę to podsumowanie właśnie i prelekcja. Bardzo proszę, oddaję panu głos. Szanowni Państwo, króciutko, bo już to jest taka godzina jest, natomiast skąd to się wzięło? Nie ma prezentacji, ponieważ ten temat jakby wyszedł w rozmowach dosłownie godzinę, półtorej godziny temu. Jak może Państwo wiecie, dzisiaj, 3 godziny temu, 4 godziny temu pojawił się projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Kilka dni temu, 2 tygodnie temu, może nawet niecałe, to chyba w zeszłym tygodniu nawet było, organizowaliśmy tutaj sympozjum daleko w Grudziądzu i zaprosiłem pana podsekretarza sekretarza stanu Marka Kosa o prezentację na temat kierunków zmian. Te zmiany, które pan minister zapowiedział, one się znalazły, natomiast też chciałem bardziej kilka rzeczy Państwu jakby rozszerzyć, ponieważ też od wielu lat działam na tym poziomie. Jestem współautorem programu kursu doskonalenia dla ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, chirurgicznego asystenta lekarza. Właśnie skończyliśmy program USG w CMKP. Zostanie, myślę, że w tym tygodniu przesłany do Ministerstwa Zdrowia celem akceptacji, jak Państwo wiecie, rozporządzenie narzuca skończenie tego kursu USG. Natomiast chciałem kilka zdań powiedzieć na temat, co się w tej ustawie znalazło pod tym kątem. Jak na pewno Państwo wiecie, zresztą myślę, że w wielu tutaj ośrodkach funkcjonuje, czyli te motocykle ratunkowe. Ma ich powstać, tak jak to było w projekcie 2 lata temu, czyli 105. W przedziale tak naprawdę kilkuletnim. W roku 2025 35 tych motocykli, chociaż dzisiaj tak naprawdę z danych, które posiadamy jako Związek Pracodawców, to i tak kilkanaście motocykli działa, funkcjonuje, chociaż nie do końca jest, tak powiem, status prawny tutaj jakby znany. Te motocykle mają funkcjonować od maja do końca września. Oczywiście mogą funkcjonować więcej, natomiast chodzi o finansowanie tego motocykla. W projekcie też jest kwota, która się pojawia na funkcjonowanie tego motocykla ratunkowego. Temat, który jest od kilku lat już rozmawiany, mam nadzieję, że w końcu to zostanie rozstrzygnięte. To, co się pojawiało nowego, to pan minister Kos ogłosił 11 czerwca w Grudziądzu. Pomysł, który nie był wcześniej, ja przynajmniej nie słyszałem i na żadnych spotkaniach, na żadnych gremiach nie był poruszany. Chodzi o zespoły 3-osobowe. W projekcie znalazł się zapis mówiący o tym, że na każde rozpoczęte 10 zespołów podstawowych, 3 z nich, czyli jakby 30%, mają być to zespoły 3-osobowe. Narzucone odgórnie z ustawy, czyli jak mamy w Polsce dzisiaj tam niecałe 1300 zespołów podstawowych, no to z wyliczenia wychodzi, że 400 kilkanaście zespołów podstawowych mają być to zespoły 3-osobowe. Oczywiście w projekcie jest tylko informacja na temat 3-osobowych, jest koszt. Musimy być tego świadomi, że jest to związane przede wszystkim z elementem ludzkim, bo potrzebujemy 2000 ratowników, żeby zabezpieczyć te dyżury, to jest jedna sprawa. Z drugiej strony muszą być jasne wytyczne, w których miejscach te zespoły 3-osobowe muszą być, tak? No bo nie może być tak, że na zasadzie, że muszą być jakieś kryteria jasne dotyczące, gdzie te 3-osobowe zespoły są, ale oczywiście na pewno jest to jakiś tam początek tego, co od wielu lat się mówi, żeby zespoły były 3-osobowe, ale to nie jest takie proste i to nie jest związane tylko wyłącznie z finansami. Kwestia dotycząca tak naprawdę SOR-ów, dotyczy to de facto jednego województwa, ta duża reforma, to jest województwa śląskiego. Bo w województwie śląskim, nie wiem czy Państwo wiecie, ale aglomeracji katowickiej SOR-ów nie ma. Ilość SOR-ów w śląskim jest tyle same, co w województwie podlaskim. W aglomeracji Katowice, czyli Katowice i wokół, tak naprawdę na populację 3-milionową to można policzyć SOR-y na palcach jednej ręki. Bo reszta województw zmieści się w tym przedziale, czyli od 160 do 180, maks do 200 tysięcy na ilość mieszkańców. No dzisiaj SOR mamy 246 w Polsce, natomiast nie chodzi o ilość SOR-ów, tylko tak naprawdę o rozmieszczenie tych SOR-ów, bo z danych wynika, to może forym bardziej ciekawości, że są SOR-y, które w Polsce przyjmują kilkanaście pacjentów na dobę.
sorry, ale są takie izby przyjęć, które przyjmują po kilkaset pacjentów na dobę, a są izbami przyjęć. Tak, więc a mówimy o jednym jednolitym systemie. To, co jest kwestia dyskutowana i przez 3 lata nie udało się wprowadzić do obrotu prawnego, czyli kwestia dodatków nocnych i świątecznych, czyli 45-65%. Ma być to zapisane w ustawie o działalności leczniczej poprzez właśnie wprowadzenie w tym projekcie ustawy o PRM-ie. Nie wiem, czy Państwo ktoś może pamięta, ale przed COVID-em funkcjonowały dobre praktyki mówiące o mniej więcej przekazywaniu pacjenta do SOR-ów izby przyjęć o czasie 15 minut. No później o tym zapomnieliśmy, był COVID, no to już w ogóle tak, COVID się dawno skończył, a problemy zostały. Chodzi o to, żeby doregulować kary. To znaczy, jeżeli jest faktycznie potwierdzone, że to będzie 15 minut, a jest to powiedzmy z winy szpitalnego oddziału ratunkowego, to żeby były wyciągane konsekwencje, wprost wpisane, jakie to mogą być. Fakt jest taki, że jeden raz w historii SOR został zamknięty i przeniesiony w izbę przyjęć. To było SOR we Włodawie. Była to województwo lubelskie, jak mnie pamięć nie myli. Nie każdy SOR musi zostać SOR-em, ale duża część izb przyjęć, w szczególności w tych dużych miastach, jak w aglomeracji katowickiej, powinna być SOR-em. Mówimy o systemie PRM. To, co tutaj też Państwo dyskutowaliście, bardzo ożywiona dyskusja na temat doprecyzowania sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych, tak? No bo interpretacja też jest bardzo różna, zresztą tutaj też na Związku Pracodawców, no wiem, że te podejście też było różne, procedury wewnętrzne i tak dalej, tak, te przepisy trzeba doprecyzować, a jak słyszę, że mówimy o czymś w przepisie, który jest ustawa pierwotna z 59 roku, no to samo świadczy o tym, że no jednak czas najwyższy to zmienić. I co do dyspozytorni medycznej, to może ten element ominę. Wszystkie te zmiany, które też tutaj przewodniczący Mateusz Komza wspominał odnośnie ustawy o zawodzie i samorządzie, one są to jest tylko część nich, tak? Są wpisane w ustawie o CMKP, natomiast ustawa o CMKP jak na razie jest po konsultacjach, wpłynęły uwagi i od 11 kwietnia na razie, że tak powiem, kolejnego kroku na RCL-u nie ma, więc no, zobaczymy kiedy to wejdzie, bo wydaje się być logicznym, że na przykład ta trzecia osoba, żeby wprowadzić kogoś, to właśnie dobrze może było, żeby to były te osoby, które wchodzą do systemu, żeby nabyły doświadczenia i tak dalej, tak jako trzecia osoba, ale jak na razie od 22 czerwca ktoś ma dyplom po tym czasie, no to ja też wychodzę jako pracownik założenia, że nie mogę przyjąć tego ratownika medycznego, on jest ratownikiem medycznym, tylko po prostu nie ma prawa wykonywania zawodu, więc no nie można go zatrudnić. I kwestia, tutaj chciałem 3 zdania powiedzieć na temat studiów magisterskich. Temat jest bardzo ożywiony. Uwagi były do 12 czerwca. Uwag z tego, co mi wiadomo, wpłynęło bardzo dużo z różnych stron i z różnych środowisk. Natomiast założenia studiów magisterskich, jak Państwo domyślacie się, nie było łatwe. Tak, co na tych studiach magisterskich ewentualnie ratownik ma robić, tak? Punktem wyjściowym było to, aby nie było to powieleniem rzeczy, które są na licencjacie. No bo po co ktoś ma iść na kolejne 2 lata, jak będzie to sam materiał, co za licencjacie? No to mija się to trochę z celem. Z drugiej strony chodziło o to, żeby też dać pewne nowe kompetencje ratowników medycznych po studiach magisterskich. Ale też pamiętajmy, że tej podstawy ratownik przyszły medyczny ma się nauczyć na licencjacie, bo licencjat, pierwszy stopień to jest element praktyczny. Stopień naukowy, czy jak a nie magister, ma przygotowywać do pracy też w innych elementach, nie tylko w pracy w karetce. Nie każdy ratownik medyczny pracuje w karetce, czy na SOR-ze, czy w lotniczym pogotowiu ratunkowym. Więc tak naprawdę były 3 główne założenia. Można się z nimi zgadzać, można się nie zgadzać, polemizować, zresztą będą zapewne konsultacje też. Pierwszy element to była kwestia dotycząca rozszerzenia elementu tak humanizmu, nauk społecznych, czyli właśnie też jakby przygotowanie trochę ratownika medycznego do nabycia nowych kompetencji, których nie ma na studiach pierwszego stopnia. Drugi element uważam, że bardzo ważny, bo to jest 150 godzin z 1300 godzin, więc to jest duży odsetek, to są badania naukowe w ratownictwie medycznym.
Żeby przygotować ratownika do tego, żeby jak zaplanować badania naukowe, jak te badanie zrobić, jak zinterpretować. Zakładam, że na 100 osób ratowników medycznych, którzy mają dyplom, pracują w zespole ratownictwa medycznego, jakbyśmy dali 3 artykuły z PubMedu, najnowsze, powiedzmy, które opublikowane na świecie na temat zatrzymania krążenia, były to prace oryginalne, to założę się, że większość kompletnie nie będzie potrafiła je odczytać albo zinterpretować. Więc musi być do tego przygotowany. Poza tym wielu ratowników medycznych, nawet tutaj dzisiaj na tej sali co było, różnego rodzaju funkcje też na uczelni, kierownikami katedr, prorektorami, prodziekanami, dziekanami i tak dalej. Trzeba to przygotować. Tak samo musimy ratowników medycznych, to jest to, co powiedziałem na początku, ten pierwszy element, humanizm, nauki społeczne. Wielu ratowników pełni różne funkcje administracyjne. Kierownik, nie wiem, stacji, dyrektor pogotowia, dyrektor szpitala, tak, czy dyrektor lotniczego pogotowia ratunkowego, czy w administracji i tak dalej, do elementu zarządzania i elementu właśnie organizacyjnego. To jest bardzo ważny element. I trzeci element to jest bardzo dużo godzin, bo to jest de facto prawie 70% zajęć. To są procedury medyczne, czyli zwiększenie uprawnień. I przede wszystkim tym głównym elementem to jest to, co mówicie. Nawet dzisiaj tutaj padło, żeby praktyki elementu stwierdzenia zgonu, który wcale nie jest łatwy, były granie tam, gdzie jest medycyna sądowa. I jest to opisane, jest to wpisane, zajęcia tam w tym miejscu. Natomiast najwięcej z tego elementu praktycznego jest intubacja tchawicza z użyciem środków zwietrzających. Tak samo u dorosłych i tak samo u dzieci, ale z nastawieniem tak naprawdę tylko i wyłącznie na zajęcia w szpitalu, zajęcia w bloku operacyjnym. Nie wiadomo gdzie, w symulacji, w manekinach i tak dalej, nie, tylko w miejscu, czyli zajęcia kliniczne, bo na to musimy się nastawić, zajęcia kliniczne. Mało tego, ratownictw magisterskich, żeby zaliczył ten element związany choćby z intubacją czy z USG, to musi mieć określoną w projekcie minimalną ilość wykonywanej tej czynności potwierdzoną przez, no w przypadku intubacji oczywiście mówimy o anestezjologu, tak, czy to u dorosłego, czy u dziecka. Czyli nastawienie nie na nie wiadomo wielkie rzeczy, bo to de facto są właśnie zgony, to jest USG i to jest właśnie intubacja, ale z nastawieniem przede wszystkim na ten element kliniczny. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że problemem, który będzie największy, to będzie problem oczywiście z uczelniami, żeby spełniły wymagania dotyczącego porozumienia, jeżeli chodzi o zajęcia w szpitalu. To już dzisiaj mamy, bo w szpitalu mamy określoną ilość, a studentów medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego w ostatnim czasie, no ta liczba się bardzo powiększyła, więc ten dostęp też do tego typu oddziałów jest problematyczny. Ale to są te 3 główne założenia, które są w tych studiach magisterskich, żeby dawały nowe kompetencje i no też te nowe medyczne czynności ratunkowe. I jeszcze ostatni element z tym związany to są kursy kwalifikacyjne, które też powinny korelować troszkę z tym, co jest na studiach 2. stopnia. Co to znaczy? To znaczy, no jeżeli jest ratownik medyczny, który pracuje 20 lat w zespole ratownictwa medycznego, jest bardzo dobrym ratownikiem medycznym, to nie pójdzie na studia magisterskie po to, żeby mógł wykonywać jakąś czynność dodatkową w postaci tego, co powiedziałem. Natomiast muszą być te kursy kwalifikacyjne właśnie dla osób, które pracują, chcąc powiększyć, rozszerzyć swoje kompetencje, ale tam w mojej skromnej ocenie powinien być zapis, że ten kurs kwalifikacyjny powinien być osoba, która ma, i to jest kwestia dyskusyjna, ile lat doświadczenia w pracy. Czyli nie jest tak, że ktoś pracuje rok, 1,5 roku i na taki kurs kwalifikacyjny. To jest tak jak specjalizacją lekarską czy pielęgniarską. Nie idzie się od razu po skończeniu studiów. Trzeba mieć odpowiednie doświadczenie, bo po tym doświadczeniu ewentualnie spełnionym jest możliwość w ogóle, jeżeli chodzi o te wymogi formalne. Zachęcam do tego, żeby się zapoznać też z tym projektem. Dużo się dzieje, dużo dotyczy zawodu ratownika medycznego i systemu państwowego ratownictwa medycznego. Ja może tutaj nie będę, że tak powiem, zanudzał i jeszcze rozszerzał innych wątków, ale myślę, że warto się też z tym elementem zapoznać. I ostatnie zdanie tutaj, to co Tomek mówił odnośnie hal. Ja pamiętam, jak tworzyliśmy jeszcze świętej pamięci, bo prowajderem tego był pan profesor Marian Zembala, świętej pamięci, chirurgiczny asystent lekarza. Stworzyliśmy tą specjalizację. Dobrze, że udało się pozyskać pieniądze unijne na uruchomienie i osoby, które są na tej specjalizacji, otrzymują również wynagrodzenie. I za chwilę będziemy mieć pierwszych ratowników medycznych ze specjalizacją. Bo na razie jest jedna,
tak, ze specjalizacją, więc jakby za chwilę będziemy mieć, na tą perspektywie czasu krótkiego po studiach magisterskich. Mamy dzisiaj licencjatów i po drugim stopniu. Dlaczego to mówię? I to jest ostatnie moje zdanie, że tak naprawdę to jest ostatni w mojej ocenie moment dla nas, ale przede wszystkim dla organizatora, czyli dla Ministerstwa Zdrowia, dotyczące współczynników, jeśli chodzi o kwestię ustawy o minimalnych zasadniczych wynagrodzeniach. Bo za chwilę, za kilka lat będziemy mieli tak jak na przykład w środowisku czy zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza, po magistrze, licencjat, po licealnej specjalizacji i tak dalej. Dlatego też się trzeba już na tym etapie zastanowić, żeby nie było tego, co dzisiaj jest właśnie u pielęgniarek. Z mojej strony to jest wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Profesor Klaudiusz Nadolny, dziękujemy za to zamknięcie tak naprawdę naszego bloku edukacyjnego. Szanowni Państwo, tu zwracam się do zespołów zgłoszonych do zawodów. Prośba o pozostanie, bo tuż po zamknięciu dzisiejszej uroczystości za chwilę nastąpi tu odprawa przed zawodami. Natomiast wcześniej właśnie na tym kończymy uroczystość otwarcia pierwszych regionalnych zawodów w ratownictwie medycznym Pomorza i Kujaw. Przypomnę, że patronat honorowy objęli wojewoda kujawsko-pomorski, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezydent miasta Torunia i Narodowy Fundusz Zdrowia, a patronat medialny Entelife, Nordisk, Tryket i Radio Gra. Dziękujemy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, spotykamy się oczywiście jutro w hotelu Rubens po godzinie 18 na uroczystości zamknięcia z kolei, kiedy wszystko już będzie jasne. Za wszystkich bardzo mocno trzymamy kciuki podczas zawodów i życzymy powodzenia. Dziękujemy.